Dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 28 lutego 2023 roku. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie i słuchacie 86. odcinek NT Live. W kolejnej rozmowie, w kolejnych rozważaniach o medycynie przedszpitalnej. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że jesteście z nami. Od tylu odcinków śledzicie nasze poczynania, trzymacie za nas kciuki, wspieracie nas swoimi mediami społecznościowymi, udostępniacie informacje o naszych wydarzeniach, docieracie do nas na naszych profilach facebookowych, YouTube czy Spotify. Jest nam z tego powodu bardzo miło. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, że darzycie nas zaufaniem i również jest to bardzo miłe, kiedy regularnie spotykamy naszych widzów i słuchaczy w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie, ale oczywiście zawsze podkreślamy, że dla wszystkich nowych widzów i słuchaczy NT Live wystarczy miejsca w naszym studio. Drodzy Państwo, zanim oczywiście goście, zanim dzisiejszy temat, to pozwolicie, drodzy Państwo, że rozpocznę nieco inaczej. Trochę mniej żartem, trochę mniej tak swobodnie jak zazwyczaj. Staram się wprowadzić Państwa w dobry nastrój, aczkolwiek też nie chciałbym, żeby aż tak to mocno nas przywaliło. Drodzy Państwo, kilka dni temu dotarła do nas wiadomość, że nasz kumpel, ratownik Łukasz Markowski, jest ponad 400-letni ratownik, jak to się mówi, odszedł. Nie będę używał tego stwierdzenia na najwyższy dyżur, bo nie wszyscy Państwo to lubicie, ale po prostu Łukasz zakończył swoje życie. I chciałem w tym momencie podkreślić, jak ważna to była dla nas osoba z punktu widzenia takiego ratowniczego świata w Polsce. Miałem przyjemność Łukasza poznać już ponad 20 lat temu w studium zawodowym, potem wspólne studia, a później już tylko słyszałem, jak wielkie osiągnięcia Łukasz miał. Był świetnym ratownikiem, był świetnym sportowcem, ale był świetnym dydaktykiem. I dzisiaj, drodzy Państwo, pozwolicie, że właśnie dzisiejszy odcinek o feedbacku medycznym, o tym, co należy przekazywać dalej, o czym należy opowiadać, o tej dydaktyce nieustannej, chciałbym zadedykować naszemu koledze Łukaszowi Markowskiemu. Georgiu, gdziekolwiek jesteś, wspieraj nas swoim ratowniczym umysłem, podpowiadaj nam, co robić, kiedy będziemy mieć krytycznie ciężkich pacjentów, kop nas w te ratownicze tyłki, żeby nam się mocniej chciało, żebyśmy większą ilość czasu spędzali na samokształceniu i doskonaleniu własnych umiejętności. Dziękuję za to, że byłeś, dziękuję za tych wszystkich pacjentów, których uratowałeś i dziękuję za tych wszystkich członków rodzin, które wspierałeś, kiedy z kolei oni musieli się zderzać z tą bardzo trudną dla siebie rzeczywistością. Łukasz Markowski, 1983-2023. Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek, jak już wspomniałem, o feedbacku medycznym, czy w ogóle feedbacku w medycynie przedszpitalnej będziemy chcieli Państwu zaserwować. Dzisiejszy odcinek jest, pomysłodawcą dzisiejszego odcinka jest Alex Hepner z kanału Grob.call, którego za chwilkę Państwo zobaczycie, poznacie, ci wszyscy, którzy Alexa jeszcze nie mieli okazji właśnie zobaczyć, tak więc już w tym momencie, tak jeszcze zanim Alex do nas nie dotarł, dziękuję Alex za ten temat, dziękuję za Twoją podpowiedź i dziękuję za scenariusz, który razem żeście z Marcinem przygotowali. Bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę na problem braku rozwiązań systemowych związanych z feedbackiem. Drodzy Państwo, a któż to taki do nas dzisiaj dotarł? Pan Marcin Soboń, ratownik medyczny od ponad już 20 lat, absolwent Wydziału Ratownictwa Medycznego na Śląskiej Akademii Medycznej. W tym ratownictwie, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, jak już wspomniałem, od ponad 20 lat swoją karierę realizuje. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, dysponent Sosnowiecki, Białystok, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Falk Medycyna i Medycyna Praktyczna, oddział krakowski, to są te miejsca, gdzie bardzo mocno nasz gość odcisnął swoje piętno. Obecnie pan Marcin Soboń jest ratownikiem Meditrans w Warszawie, jest również instruktorem certyfikowanych szkoleń takich jak ITLS, PHTLS, ACLS, PALS
i EPC, które z pewnością należy również do elity kursów, jeśli można tak oczywiście powiedzieć. Praca na pierwszej linii frontu, ale oczywiście również praca jako osoba koordynująca działanie innych, tworzenia procedur, wytycznych itd. Alex Hepner, wspomniany już przed momentem przeze mnie, polski ratownik medyczny, który poprzez swoją karierę zawodową w Polsce dotarł do brytyjskiego NHS-u, gdzie obecnie poza pracą South Central Ambulance Service zajmuje się pracą dydaktyczną na Uniwersytecie w Cambridge. Alex, jak już wspomniałem, prowadzi także swój kanał na YouTubie, który nazywa się Grove Call Live, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już dzisiaj z nami. Napiszcie koniecznie w komentarzach, gdzie nas, drodzy Państwo, dzisiaj oglądacie, gdzie nas słuchacie i pozwolicie, że w trakcie naszego dzisiejszego spotkania wkleję kilka razy link do zrzutki.pl dla Łukasza, a dokładnie dla jego rodziny, wsparcie, tak żeby na tym trudnym dla nich czasie, było odrobinę łatwiej. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, bracia i siostry w ratowniczym świecie, zapraszam do studia pana Marcina Sobonia. Witam ciebie, Marcinie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, witam cię, Jacku. No i jest z nami ten z NHS. Cześć, Alex Hepner. Dobry wieczór. Cześć, witam. Cześć, dobry wieczór. Witam was, panowie. Pozwólcie, że zerknę tutaj. Już pojawiają się nasi pierwsi goście, których bardzo ciepło witamy. 86. odcinek NT Live właśnie się rozpoczął. Zaglądajcie, drodzy na nas Państwo, komentujcie dzisiejsze wydarzenie, a co najważniejsze jest dla nas, proszę was o aktywność, zadawajcie pytania, stawiajcie pewne problematyczne sytuacje, tezy wręcz, więc jakieś może nawet rozwiązania, jak one się dzisiaj pojawią. Jak już wspomniałem, nasi dzisiejsi goście, pan Marcin Soboń i Alex Hepner, będą na ten temat z nami dzisiaj dyskutować. Cieszę się, że jesteście, drodzy panowie. Dziękujemy bardzo. I ja od razu mam prośbę do wszystkich widzów i słuchaczy. Proszę Państwa, mnie dosyć często widać, Jacka dosyć często widać, ale Marcin bardzo rzadko się pokazuje, więc wykorzystujcie tę okazję, że Marcin zgodził się tutaj wpaść i porozmawiać o medycynie przedszpitalnej. I ja przytoczę szybko anegdotę, której Marcin... Zaczyna się. Ale... Nasz wspólny znajomy z Marcinem powiedział, że jak widzi Marcina, to przypomina mu się taka zwrotka, właściwie taki wers z 12 groszy Kasika. Na kolana chamy śpiewa Lucian Pavarotti. Więc Lucian Pavarotti medycyny przedszpitalnej. Ten sam znajomy podsumował mnie, Alex Hepner. Nie wiem, o czym mówię, ale mówię. Więc masz dzisiaj dwóch takich gości. Lucian Pavarotti medycyny przedszpitalnej. Nie wiem, o czym mówię, ale mówię, Alex Hepner. Dziękujemy ci bardzo. Już wyczerpałeś wszystkie dzisiaj swoje słowa, drogi Aleksie. Apeluję do twojego elokwencji dziennikarskiej. Ja się zamknę. Tak, bardzo, bardzo się cieszę. No w to akurat nie uwierzymy, że ty się zamkniesz, Alek. Za długo cię znamy, wiesz. Fakt, okej. Słuchajcie panowie, w tym momencie na naszym ekranie, to informacja też dla słuchaczy na Spotify, pojawiają się osoby, które pozdrawiają, które nawet szyderczo tutaj mówią, że jednak nie nałożył żelu, nie wiem kto, czy Alex, czy Marcin. Bartek Wróbel, tak, znam Bartka, to podejrzewam, że będzie w moim kierunku. Pozdrawiam cię, Bartek, bardzo serdecznie. Postaram się następnym razem to zrobić, albo przynajmniej wypolerować, bardziej się świeciła łysina. Widzicie Państwo, no, pomimo że jesteśmy w takich okolicznościach trudnych i smutnych dla nas po śmierci Łukasza, to myślę, że utrzymanie takiego dobrego, mimo wszystko ratowniczego nastroju również podobałoby się naszemu zmarłemu koledze. Pozdrawiają nas kolejne osoby, jest, jak widzicie, z nami również Tomek Górecki, są osoby z Krakowa, z Siedlec, z Londynu. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, piszcie do nas, koniecznie zaznaczcie swoją obecność, a ja już pędzę z pierwszym pytaniem, nieplanowanym oczywiście do Marcina. Gdzie nas dzisiaj ugościłeś i skąd do nas dzisiaj będziesz mówił, drogi Marcinie? Sołectwo Paźniew, gmina Brwinów. Zawsze tak prześmiewczo mówię o miejscu, w którym mieszkam. Na dobrą sprawę jest to Pruszków. Jest taka ulica działkowa, znienawidzona przez Wojtka Diadę, który tutaj właśnie się wyświetlił, która jedna strona tej ulicy należy do Pruszkowa, druga do Paźniewa. Ja po tej paźniewskiej stronie mieszkam. Nie mówię, że mieszkam w Pruszkowie, nie mówię, że mieszkam w Warszawie, mieszkam Sołectwo Paźniew, gmina Brwinów i stąd właśnie się widzimy. Bardzo się cieszę, fajnie jeszcze raz, że jesteś dzisiaj z nami, a żeby nie było Aleksowi Hepnerowi tak bardzo smutno, to wszystkie te osoby, które nie oglądały odcinka o Grove Call, no to powiedz, chłopie, gdzie ty nas dzisiaj ugościłeś?
Mam przyjemność gościć w Państwa domach prosto ze swojego strychu, a strych znajduje się około 7 kilometrów od pięknego miasta Oxford w hrabstwie Oxford w Anglii. Aha, no to bardzo się cieszymy. Polecamy Państwu odcinek z Aleksem. Za chwilkę gdzieś znajdę ten link, gdzie Aleks opowiadał między innymi o swoim kanale, o swoich poczynaniach, o swoich dokonaniach. Tak jak już wspomniałem, wykładowca Uniwersytetu w Cambridge i polski ratol, który w NHS zrobił już niezłą, drodzy Państwo, karierę. Ale żeby tak za dużo nie słodzić Panom na samym początku, no to słuchajcie, pozwolisz, Marcinie, ja zapytam Aleksa, co skłoniło Cię do tego, żebyś do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj Jacek, musimy zrobić odcinek o feedbacku. Jakieś 2 zdania, ale proszę 2 zdania. Dlaczego tak uznałeś? To jest dla mnie zagadka, bo nie zapytałem. Uznałem dlatego, że to był jeden z 3 szoków kulturowych, które zdobyłem po przyjeździe do Anglii, a to właśnie ta kultura klinicznego feedbacku wszechobecna i medycynie przedszpitalnej i szpitalnej. O, to już bardzo się cieszę, dziękuję Ci bardzo. A ja zapytam Marcina w tym momencie, kiedy tak naprawdę pierwszy raz usłyszałeś o czymś takim, co się nazywa feedback, czy taki zwrot, takie stwierdzenie w kontekście medycyny przedszpitalnej, w kontekście w ogóle medycyny. Pamiętasz taki moment, taką chwilę, może taki zwrot wydarzeń jakiś nastał? Tak, 2001 rok dokładnie, jesień. Jak byłem jako przyszły instruktor na kursie instruktorskim zorganizowanym przez medycynę praktyczną i tam właśnie starano nam się uczyć, że ten feedback jest elementem bardzo ważnym i istotnym w procesie edukacji kursanta. I potem stopniowo kolejne kursy, staże, ja się musiałem długo tego uczyć, tego feedbacku, nie ukrywam, to nie jest łatwe zadanie dać komuś należytą informację zwrotną. A potem stopniowo okazało się, że ten feedback to jest nie tylko prowadzenie zajęć i przekazywanie informacji zwrotnej dla kursanta, ale także codzienność, która powinna być codziennością pracy na wielu, wielu etapach. Nawet nie wiemy, kiedy używamy tego feedbacku na dobrą sprawę, bo nie zdajemy sobie z tego sprawy. A nie macie czasami, panowie, wrażenia, że za chwilkę, zanim będziemy już naprawdę merytorycznie się nad tym pochylać, nie macie czasami takiego wrażenia, że to pojęcie jest na takiej zasadzie jak z czarną wołgą? Wszyscy o niej mówili, a nikt jej tak naprawdę nie widział. Może coś jest z tym, że tak naprawdę chcemy skruszyć jakiś mur, kruszyć jakąś kopię, ale tak naprawdę nie ma o co. Może to w ogóle jest jakiś wymysł? Czy moglibyśmy już pogrzebać takie negatywne myślenie już na samym początku naszego dzisiejszego spotkania? Wyprowadzić z błędu ewentualne myślenie, że takie coś w ogóle istnieje albo nie istnieje. Jak uważacie? Może Aleks? To znaczy, feedback kliniczny istnieje i to zjawisko zostało po raz pierwszy opisane w 1984 roku. I ono było tak naprawdę użyte w literaturze anglosaskiej do opisu informacji zwrotnej w rzeczywistości szpitalnej dla młodych lekarzy. I to powoli wyewaluowało wraz z lekarzami, którzy się pojawili w medycynie przedszpitalnej, potem ratownikami medycznymi, czy właściwie technikami, którzy wtedy byli w latach 80., a ponieważ Anglicy mają absolutnego fisia na punkcie poprawy swojego performance'u, czyli wykonania różnych działań, dlatego ten feedback został jakby na stałe tam przyjęty. Definicje feedbacku zmieniały się przez lata i tak naprawdę ostatnią, która została opublikowana w literaturze anglosaskiej, to jest definicja z 2022 roku, której nikt nie lubi. I ta definicja brzmi, wolne tłumaczenie niżej podpisanego, informacja zwrotna porównująca postępowanie osoby ocenianej z ogólnie panującym standardem, mająca na celu polepszenie jakości postępowania osoby ocenianej. To jest definicja Anety Burgess z 2022 roku, najnowsza, jaką mamy teraz, ale już rozpoczęliśmy o niej dyskusję i zaraz powiem dlaczego, ale najpierw wydaje mi się, że oprócz tego, co to jest feedback, warto by było, żebyśmy powiedzieli, ja właściwie zaraz Marcina zapytam, o różnice i typy klinicznego feedbacku, bo
kiedy zaczynaliśmy z Marcinem dyskusję o tym feedbacku oraz kiedy, Jacku, wrzuciłeś zapowiedź odcinka, już widziałem, że na mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja o różnych typach feedbacku i właściwie o czym my będziemy mówili, dlatego zaraz Marcin o tym opowie. Tylko jedną rzecz chcę powiedzieć przed Marcinem. Chciałbym powiedzieć naszej wspaniałej koleżance, która prowadzi blog Kobieta w karetce na Instagramie, że ponieważ ona spodziewała się, że będzie to troszeczkę o tym, jak szpitale odpowiadają na działania przedszpitalne ratowników, czyli potwierdzanie lub zaprzeczanie naszej diagnozy. I ja tuż przed końcem odcinka opowiem, bo jest bardzo ciekawy projekt, który w Anglii teraz próbujemy przeprowadzić. Ale to po tym. Na początku Marcin powie o różnicach. Zanim jednak o nich, to drogi Marcinie, no to tak jak ładnie Aleks wprowadził, to tak teraz jeszcze Cię poproszę, żeby takiej osobie pierwszej napotkanej na ulicy, która jest medykiem, ale no raczej uważa, że to jest ta czarna wołga, których nikt nie widział, jakbyś mógł w 2-3 zdaniach zaprosić do takiej dzisiejszej rozmowy, żeby usiadł, zasiadł ze szklanką wody i posłuchał Waszego wykładu. Informacja zwrotna to jest przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności za naszą pracę. I każdy z nas, który w jakikolwiek sposób chce być odpowiedzialny za to, co robi, powinien wziąć tym, znaczy nie tyle wziąć udział, ale rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Natomiast uzupełniając tutaj troszeczkę Aleksa, też tą historię, 1984 rok, tak, kiedy po raz pierwszy został opisany feedback kolegom anglosaskich, to tak na dobrą sprawę ten feedback był obecny znacznie wcześniej, tylko w takim bardzo złym kontekście, mianowicie prokuratura, słuchajcie, postępowanie związane ze śmiercią jakiejś osoby w szpitalu, sekcja zwłok, to też jest informacja zwrotna, organizacyjna, ale też pewnego rodzaju informacja zwrotna, bo przez to potem się też unikało błędów kolejnych, jeżeli ktoś takowy błąd popełnił. Ja przepraszam, że w ten sposób zagaiłem historycznie, ale chciałbym, żebyście też Państwo zrozumieli, że ta informacja zwrotna, te postępowania, które prowadzą organa różnego rodzaju, również jest informacją zwrotną dla nas bardzo istotną i ważną, bo też wiemy, co moglibyśmy zrobić inaczej w przypadku jakiegoś niekorzystnego obrotu sprawy, jeśli chodzi o naszych pacjentów. Jak się, drodzy Państwo, dzisiaj sami przekonacie, pod pojęciem feedbacku kryje się mnóstwo konkretnych rzeczy. Ten feedback może być między nami, między mną a moim kolegą, z którym pracuję, między innym medykiem, który nie jest ujęty w procesie terapeutycznym na tym etapie leczenia pacjenta przedszpitalnego. Może to być feedback z rodziną, może być z pacjentem, może być intra kontra prehospital i tak dalej. Więc takie pierwsze pytanie, które należy zadać, żeby rozkładać ten temat na czynniki pierwsze. Cóż to takiego w końcu ten feedback jest? No to Aleks, może Ty zacznij. Feedback to jest feedback kliniczny, bo ja tutaj będę bardzo bronił tego sformułowania, feedback kliniczny. To jest informacja zwrotna od innego klinicysty, co jest bardzo ważne, żeby to nie była informacja zwrotna od osoby, która jest niemedyczna, bo to jest to feedback kliniczny, polegająca na sumowaniu działań osoby, która otrzymuje feedback, mająca na celu poprawę wykonania czynności klinicznych lub oraz utwierdzenie takiej osoby w tym, co ona robi, mająca na celu nie tylko podtrzymanie standardu, ale tak zwany dobrostan takiej osoby, bo często po wykonaniu jakiejś czynności nie jesteśmy do końca pewni, czy tak naprawdę to było w porządku i czujemy się z tym nie do końca dobrze, nawet jeżeli drugi klinicysta powie nam, nie, właściwie wykonałeś ABC bardzo dobrze. Może być gdzieś tam taki wewnętrzny niepokój, ten dobrostan jest zachwiany i przynajmniej tutaj w kulturze anglosaskiej jest bardzo duży nacisk położony na to, żeby ten dobrostan został podtrzymany i nawet jeżeli zrobiłeś coś źle, to jest to okej, ponieważ się nauczyłeś. To jest bardzo mocno powiązane z tym no blame culture, o której też kiedyś rozmawialiśmy. Tak. Czyli feedback nie ma za zadanie udowodnić ci, że popełniłeś błąd. Feedback ma za zadanie nauczyć cię czegoś i sprawić, że czujesz się z tym dobrze. Dobrze, popełniłem błąd, podałem zły lek w złym czasie, miało to jakieś tam konsekwencje, natomiast nauczyłeś się i teraz już tego błędu drugi raz nie popełnisz.
No to troszkę już wszedłeś w temat, o którym może mógłby Marcin powiedzieć, jakie są cele tego feedbacku. Trochę też uzupełnię tutaj informację, którą powiedział Alek. No, ta definicja to rzeczywiście ona oddaje idealnie tą, co to jest informacja zwrotna, feedback. Tutaj dodam tylko, że ona może, oczywiście ta informacja zwrotna może pochodzić z różnych źródeł. Niekoniecznie musi być jednego, ale to już w typach feedbacku wyjdzie. Czasami jest ono poszukiwaniem czegoś, a czasami narzuceniem wręcz pewnych rozwiązań. Natomiast do tego dobrostanu trochę nawiążę, bo to jest taka rzecz, która jest bardzo często pomijana w Polsce, jak nasze samopoczucie psychiczne. Badania pokazały, że feedback, to jest badania opublikowane w zeszłym roku, w marcu była publikacja 2002 roku, ja sobie spojrzę, bo to jest The Role of Feedback in Emergency Ambulance Service, a Qualitative Interview Study. One wykazały, że feedback poprawia zdrowie psychiczne personelu medycznego. Okay. Więc... Co kryje się pod tymi trudnymi anglojęzycznymi wyrazami? Marcin albo Aleks, bardzo bym prosił o rozwinięcie tych słów, bo chciałbym zadbać o porządek języka polskiego, w tym wypadku, żeby było to zrozumiałe, może nie każdy z Państwa te wszystkie słowa rozumie. Chodzi Ci o dobrostan, znaczy o welfare? Tak, ten cały tekst, który przytoczył przed chwilą w języku angielskim, drogi Marcin. To jest tytuł badań. To jest tytuł badań. Tak, to jest tytuł badań, dlatego go przytoczyłem w oryginale, dlatego że tak one są opublikowane, a to jest dokładnie rola informacji zwrotnej w ratownictwie medycznej, jakościowe badania z tego informacji zwrotnej. Może nie myślę, że Aleks mógłby lepiej to przetłumaczyć, jako to znaczy, już nie ma rodowity Anglik. Miłe, dziękuję, ale nie aż do końca, natomiast wydaje mi się, że tutaj musimy doprecyzować jeden wyraz tak naprawdę. To jest ten angielski welfare, który tam pada. Welfare. I to jest, polskie słowo dobrostan to troszeczkę kojarzy nam się z dobrostanem bydła na przykład, nie? To chodzi o poczucie, o psychiczne i fizyczne samopoczucie osoby, tak? Czyli na przykład jeżeli jesteś po zatrzymaniu, po jakiejś trudnej robocie, nie wiem, pojechałeś do jakiegoś masywnego wypadku i umarło ci na rękach dziecko, albo pojechałeś do jakiejś bardzo trudnej, do jakiegoś bardzo trudnego wyzwania socjalnego, kiedy tak naprawdę wiedziałeś, że nie możesz pomóc tej osobie, bo to jest poza twoimi możliwościami, to potem gdzieś taka robota zostawia w tobie ślad i nie czujesz się z tym dobrze psychicznie, twoja psychika potem może dać pewne somatyczne i to jest określane słowem welfare, czyli dobre samopoczucie i dobre fizyczne poczucie wykonanej pracy. Myślę, że to tak najlepiej to przetłumaczyć. Bardzo Wam za to dziękuję, bo czasami ja mam taki kłopot, problem, kiedy czytam pewne publikacje i tłumaczę to sobie tak, jak potrafię, może niekoniecznie to jest idealnie zrobione, że mam wrażenie, że jednak autor chce przemycić pod tymi słowami, które mogą znaczyć zupełnie coś innego, nieco inny przekaz. I tak więc, Aleks, bardzo jestem Ci za to wdzięczny. Bardzo proszę, Marcin, oddaję Tobie głos. Tutaj było pytanie o rodzaje feedbacku. Tak. Też nawiążę do tego. Znaczy tych feedbacków tak w edukacji one się ewoluowały, o tak to powiem. Najstarszym chyba feedbackiem, rodzajem feedbacku, którego Aleks nienawidzi, zresztą ja również nie, to jest sandwich, kanapka. Czyli dosłownie zagłaskanie drugiej strony na zasadzie bardzo mi się podobało, było super i w ogóle, ale zepsułeś. Czyli robienie takiej kanapki, najpierw zbudowanie, że tam pewne elementy były dobrze, a potem dorzucanie. Później taką ewolucją był model Pendletona, który jest troszeczkę zmodyfikował sandwicha, tam się wymieniało 4 punkty. Najpierw sobie kursant mówił, wypowiadał się swobodnie, co było zrobione dobrze. Tutaj w edukacji oczywiście. Potem do tego się odnosił prowadzący zajęcia, który mówił, że co w jego zdaniem było dobrze zrobione. Potem wracało się do tego, co było złe według kursanta i co można było zrobić inaczej, a na końcu do tego się odnosił z kolei prowadzący instruktor. To jest ten model Pendletona. No i w końcu teraz żeśmy doszli do takiego już etapu, o którym myślę, że będziemy więcej mówić. To się nazywa ładnie w niektórych źródłach Learning Conversation, to ma różne nazwy, ale generalnie zawsze sprowadza się do jednego. Te Learning Conversation, tak naprawdę to jest rozmowa, tak, do tego, tak prowadzona, że i tutaj prowadzący ten feedback, tą informację zwrotną jest na dobrą sprawę moderatorem.
prowadzącym pewnego rodzaju dyskusję, a chodzi o to, żeby sami uczestnicy tej informacji, tego feedbacku doszli do odpowiednich wniosków. Ja mam pytanie do Aleksa, zanim może będziemy pewnie mogli się pokusić o jakieś wskazanie może dekalogu feedbacku, z jakich elementów się powinien składać, nie wiem, jak te tablice mojżeszowe, które on tam do góry podnosił, może nie 10, ale może 5 na przykład byśmy znaleźli. Powiedz mi, dlaczego, Aleks, jest tak, że patrz, rozmawiamy kilkanaście minut, a już przynajmniej kilkanaście razy padły anglojęzyczne słowa. Czy to, co ma to związek z tym, że anglosasi są tacy, że chcą tam zadbać o to, żeby było, czy oni są jacyś super wow, że sami wymyślają te kwestie związane z feedbackiem, dlaczego nie mamy jakichś swoich polskich, rodzimych publikacji? To jest passé? Czy to jest niefajne? Dlaczego tak się dzieje, że akurat tam, a na przykład w Polsce nie? Jakbyś tak wprowadzając nas do tych przykazań feedbackowych, to tu mi zabrakuje jeszcze tego. Wydaje mi się, to są 2 punkty tutaj, a właściwie 3. Po pierwsze język. Angielski wydaje mi się, tutaj z całym szacunkiem do polskiego, który kocham i który moim jest językiem ojczystym. I język angielski wydaje mi się zawiera więcej deskryptywnych słów. To znaczy, zobacz, mówisz feedback, a po polsku musisz powiedzieć informacja zwrotna. Więc tych takich deskryptywnych słów jest więcej w języku angielskim, to jest pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że jednak Anglicy, jeżeli chodzi o wypracowanie zjawiska, opisywanie zjawiska, badanie tego zjawiska, są troszeczkę do przodu i wydaje mi się, że to jest około 10 lat i jeszcze raz z całym szacunkiem dla naszej ojczyzny. I po trzecie, wydaje mi się, że to jest kulturowa zmiana, a właściwie kulturowa różnica i to nie tylko chodzi o feedback jako taki, tylko w ogóle, jeżeli chodzi o to, jak się komunikujemy. Ja o tym powiem troszkę więcej później, natomiast ja pamiętam, że kiedy przyjechałem do Anglii, to pierwsze, czym moi koledzy angielscy byli zdumieni, było tym, jak wiele mówię. Ponieważ mówili, ale Polacy tak dużo nie mówią. Ja mówię, tak, właśnie dlatego zostałem wywalony z Polski tutaj, bo tak dużo mówię. Bo Anglicy mówią dużo, naprawdę. Anglicy mówią dużo, uwielbiają się komunikować. Gdybyś postawił kamery przy angielskim zatrzymaniu krążenia i przy polskim zatrzymaniu krążenia i nagrał ratowników, to polskie będzie ciche. Polskie będzie prawie, że nie będzie podaj rurkę, zdefibryluj i tyle. Angielskie to jest ciągła komunikacja w ciągłej zamkniętej pętli, to jest ciągłe gadanie i ja na początku byłem z tym strasznie zirytowany, bo po co tyle gadacie? Mówię, w Polsce jak tyle gadasz, to znaczy, że nie umiesz. A Anglicy mówili, a u nas właśnie odwrotnie. Więc wydaje mi się, odpowiadając na twoje te pytania, że to jest tak, język to jest jednak kulturowa zmiana i to jest czas, który potrzebujemy, żeby dojść do pewnych wniosków, co też nie musi być wcale złe. Okej, no to wyobraźmy sobie sytuację, jest góra syna i możemy ją nazwać na przykład medycyna przedszpitalna i na tą medycynę przedszpitalną wchodzi ten gość, który miał te tablice i on na tych tablicach tam miał zapisanych 10 rzeczy. No to my byśmy dzisiaj chcieli tylko 5, tak. Góra z nazwą już wiemy, medycyna przedszpitalna. Góra Soboń, chciałem powiedzieć, że taka jest góra. Góra Soboń. Jest. Góra Soboń, jest. Góra Sowich, zgadza się, jest. No to mam do was zarówno koledzy ratownicy i tutaj panie wykładowco akademicki prośbę, żebyśmy od dzisiaj mogli na tej naszej tablicy jednej albo 2 wyryzać, wyrzeźbić na przykład 5, dajmy na to, najciekawszych rzeczy, najbardziej istotnych, które powinniśmy dzisiaj poznać, zrozumieć i umiejętnie wprowadzać w naszą praktykę, a później poddawać to ocenie, czy naprawdę dobrze robimy. No to losujcie, kto pierwszy? Marcin? Czyli... Zacznij, Aleks. Dobrze. Proszę Państwa, 5 takich rzeczy i zaraz będziemy je tutaj wspólnie z panem Soboniem omawiać. 5 rzeczy. Po pierwsze, feedback i w jakikolwiek to jest środowisku, czy to jest w środowisku akademickim, czyli między instruktorem a osobą, która trenuje, czy na pierwszej linii frontu, powinien być przygotowany, powinien być czasochłonny, powinien być niestrukturyzowany, i zaraz o tym opowiemy więcej, dwukierunkowy i w końcu powinien być oceniający zachowania, a nie osobę. I rozbijmy te 5 punktów bardzo szybko, żebyście Państwo też nie zanudzili się i mogli potem stosować to we własnej praktyce. Przygotowany. To znaczy, my chcemy znać odbiorcę, my chcemy wiedzieć, do kogo mówimy. Nie chcemy wiedzieć imienia i nazwiska takiej osoby, ale przede wszystkim, jakim taka osoba jest uczniem. I teraz znowu nie chodzi mi o 2, 5, 4 oceny, tylko jakim typem ucznia jest, bo uczniów może być kilka rodzajów i zwykle w dydaktyce rozróżniamy dwa sposoby nauczania. Pedagogika
i andragogika, tak to po prostu mówi. I różnica jest taka, że w pedagogice to jest nauczanie początkowe, czy nauczanie dzieci, czyli zakładamy, że taka osoba praktycznie nie ma żadnych podstaw, musimy ją nauczyć czegoś od podstaw, ale najważniejsze jest to, że motywacja do nauki przychodzi z zewnątrz, czyli ja jako nauczyciel, ja jako instruktor, ja jako klinicysta prowadzący, ja jako kierownik zespołu nadaje to momentum, ten pęd do wiedzy, bo mój uczeń nie do końca tego chce albo jest świadomy. W andragogii, czyli w tej takiej czy w andragogice, czyli uczeniu dorosłych, zakładamy, że ta osoba ma jakieś podstawy, więc tylko nadbudowujemy te podstawy i już w tym momencie pęd do wiedzy, czy ta chęć wiedzy wynika, czy wychodzi od osoby, która chce się szkolić, która chce poprawić swój performance, swoje wykonanie, ale tak naprawdę te dwa typy funkcjonowały przez szereg lat i okazało się w ostatnich 5-7 latach, że jest jeszcze trzecia droga, która się nazywa heutagogia. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy koledzy, którzy mówią lepiej, operują słownictwem pedagogicznym lepiej ode mnie, że to nie jest heutagogika, ale wydaje mi się, że jest heutagogia raczej. I to jest tak naprawdę coś, co sprawia, że to uczeń jest w centrum naszego zainteresowania i to uczeń decyduje, czego się chce nauczyć. On ma już pewną bazę, ma pewną samoświadomość i ten uczeń wie, czego się chce nauczyć. Żeby przełożyć to szybciutko, zanim Marcinowi oddam głos, na nasze ratownicze pole, to jest tak, że student pierwszego roku zwykle jest takim uczniem, który podlega pedagogice, bo on jeszcze nie ma, czy ona jeszcze nie ma pełnych podstaw, jeszcze nie ma świadomości, czy samoświadomości klinicznej, nie bardzo wie, czego ma się nauczyć i tak dalej. Jeżeli chodzi o studentów 2., 3. roku, a potem jeżeli chodzi o magisterkę, to 4. i 5., to oni już mniej więcej wiedzą, mają tą podstawę i wiedzą mniej więcej, czego chcą, ale nadal my musimy jako mentorzy, jako nauczyciele gdzieś tam kierować taką osobę. Nawet w karetce po jakichś tam czynnościach, to my jesteśmy tą osobą ważniejszą, w cudzysłowie. Natomiast świeży ratownicy, którzy już mają samoświadomość kliniczną, będą podlegali temu trzeciemu typowi, tej heutagogii lub heutagogice, gdzie tak naprawdę my to nazywamy student center approach, czyli gdzie student jest w centrum naszego zainteresowania, on dokładnie więc mówi, słuchaj, dzisiaj na dzisiejszych wyjazdach proszę zobacz, jak intubuję, albo proszę zobacz, jak badam brzuch, bo na przykład z tym mam problemy. I wtedy ta samoświadomość jest bardzo ważna, więc wiedzmy, do kogo mówimy, bo jak przygotowujemy feedback, to warto mówić do takiego ucznia językiem, czy ucznia, czy osoby, która podlega feedbackowi, językiem, którego ona potrzebuje, bo troszeczkę bez sensu i niefajne jest, jeżeli kogoś, kto ma naprawdę dużą świadomość kliniczną, uczysz podstaw, no bo to nie tak. To teraz Martin. Czyli ja tak postaram się ogólnie spiąć w jedną całość, że mówimy o różnicach w typach odbiorców i o tym, jak emocje wpływają na zapamiętywanie tych informacji. Tak, o tym była rozmowa. Dobrze. Ten pan powiedział tak. Tak, to ten pan powiedział. Więc feedback ma być przygotowany przede wszystkim. Znaj swojego odbiorcę. Okej, no to dobrze. To był ten przygotowany. No to teraz mówimy o kolejnym elemencie, który na tej tablicy z przykazaniami wyryć należy dzisiaj. To co to będzie? Czasochłonny. Nie ma drogi na skróty. Teraz zresztą Amerykanie w kursach troszeczkę zmieniają swoje podejście, nie tylko w kursach, ale w edukacji. Powiedzmy, bo do tej pory się przyjęło tak, że robimy jakiś scenariusz, który powiedzmy trwa 10 minut, z czego 8 minut to ma być sam scenariusz i 2 minuty na omówienie scenariusza. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy 2 minuty to jest wystarczający czas na to, aby omówić każdy aspekt tego scenariusza. W taki sposób, aby osoba, która uczestniczy w tym scenariuszu, wyciągnęła poprawne wnioski, nauczyła się po prostu, nie nauczyła się scenariusza, nauczyła się tych treści, które chcemy przekazać. Amerykanie teraz raczej idą w kierunku, że chcą robić bardzo krótkie scenariusze, 5-6 minut, a potem 40 minut to jest informacja zwrotna, ten feedback. Że 40 minut, trzymając się tych zasad, między innymi przygotowania i potem tych reszty, zaraz o których powiemy, omawia się ten scenariusz, omawia się aspekty tego scenariusza po to, żeby wyciągnąć właściwe wnioski.
po to, żeby ta osoba nie tylko wyciągnęła właściwy wniosek, ale nauczyła się tematyki tych zajęć. Więc jeżeli na przykład mówimy o urazach czaszkowo-mózgowych, postępowaniu przeszpitalnym, robimy jakiś scenariusz, to nie chodzi nam o to, żeby ta osoba nauczyła się, nie wiem, prawidłowej wentylacji tej osoby, tylko żeby zrozumiała istotę problemu urazów czaszkowo-mózgowych i jak zrozumie istotę problemu, żeby dopiero wdrożyła prawidłowe postępowanie, a nie jak małpa wentylowała, nie wiem, drżyła, bo wydaje się, że hiperwentylacji trzeba było jest uraz czaszkowo-mózgowy, tak? A nie masz wrażenia, drogi Marcinie, zanim przekażę dalej pałeczkę, że to już też na początku tego naszego kształcenia, zdobywania z wiedzy z patofizjologii, najpierw fizjologia i potem patofizjologia, tych rzeczy, których się uczymy akademicko, żeby tam też większą uwagę zwracać, po coś wkuwamy te teorie, te nudno by ktoś powiedział teorię o tej patofizjologii po to, żeby już być może bardziej przygotowany w tę część praktyczną. Nie wiem, rzucam. Pewnie się zgadzam z tobą, Jacek, dlatego że dlaczego pamiętasz, rozmawialiśmy na temat, który system jest dobry albo zły i mówisz, że polski jest najlepszy. Jestem zwolennikiem polskiego systemu. Zwolennikiem? Dlaczego? Dlatego, że mamy świetnie przygotowanych ludzi do tego systemu. Tak. Właśnie dzięki temu, że w trakcie okresu edukacji uczy się tych podstaw patofizjologii, fizjologii. My ucząc się tej biofizyki, biochemii, tych wszystkich pierdół, które nam się wydaje, cholera, ja się tego uczę. No po co się uczę? Troszeczkę jak z tym sinusem, kosinusem w szkole i matematyką, gdzie ja to kiedy wykorzystam ten sinus, kosinus. Ale tutaj niestety ta fizjologia, patofizjologię my wykorzystamy. I to dopiero ta refleksja, jak to jest bardzo przydatne, przychodzi w trakcie pracy. Bo nagle, wow, ja to rozumiem. Ale tu masz rację, że wracamy teraz do punktu pierwszego, Alka, odbiorca, tak, przygotowanie, że i tak na przykład świetnym przykładem są kursy PHTLS-u, które gdzieś tam mają jednolite treści na całym świecie i one są pod takiego troszeczkę odbiorcę amerykańskiego, których nie ma tych podstaw patofizjologicznych, fizjologicznych, a w Polsce i tych takich podstawowych rzeczy dla nas się gdzieś przekazuje, uczy, a z kolei w Polsce ratownik się nudzi na tych zajęciach. No to dobrze. No to dobrze, Aleks, no to powiedz mi, wspomnieliście przed chwilą o amerykańskim systemie, to jaki jest w tym amerykańskim modelu, dlaczego akurat te feedbacki powinny być na przykład, nie wiem, 3 razy dłuższe od zdarzenia i może opowiedz, jak to rzeczywiście realizujecie w Wielkiej Brytanii, w Anglii, tam gdzie pracujesz? To znaczy powód, myślę, że Marcin dosyć dobrze wyczerpał. Chodzi o to, żeby dokładnie omówić postępowanie, ponieważ podczas scenariusza głównie obserwujesz umiejętności techniczne, tak? Jak ktoś wentyluje, jak ktoś intubuje. Czasami rzeczywiście zwracamy uwagę na umiejętności miękkie, natomiast przy feedbacku możemy spokojnie przedyskutować i umiejętności miękkie, i umiejętności techniczne. To jest raz. 2, chodzi o taką właśnie dogłębną analizę i danie czasu rozmówcy, żeby wyciągnął wnioski. I to wyjdzie troszeczkę później, kiedy będziemy mówili o takim feedbacku dwukierunkowym, o którym Marcin już wspomniał, czy właściwie negocjacyjnym, o tym, żeby to była bardziej rozmowa niż pan instruktor strofujący pana kursanta, tak? Natomiast ja teraz powiem jeszcze jedną rzecz, być może będzie to zaskoczenie dla kolegów, którzy nie pracują w systemie anglosaskim, mianowicie tutaj ta chęć feedbacku jest taka, że zespół po zdarzeniu, i to nie musi być zdarzenie masowe, to może być zatrzymanie krążenia, to może być nawet pacjent, który jest w tej sytuacji przed zakrzyżowaniem krążenia, w tym tak zwanym peri-arrest. Ten zespół jest zwalniany z dalszych godzin dyżuru, żeby po pierwsze odpocząć, mieć czas na kawę, herbatę, po drugie jest zwalniany na czas tak zwanego hot debrief, czyli podsumowania tego, co się stało z personelem szpitalnym, a potem 2-3 dni później jeżeli jest na dyżurze, jest również zwalniany z tego dyżuru, żeby mieli czas pojechać do szpitala i przeprowadzić tak zwany cold debrief łamany na feedback, czyli podsumowanie tego już na spokojnie, wyciągnięcie wniosków, obejrzenie badań i ewentualnie jakichś tam wstępnych raportów, jeżeli to był zgon. A jeżeli taka osoba nie jest na dyżurze, to po prostu są mu płacone nadgodziny za to, żeby pojechał i nauczył się czegoś ze zdarzenia, w którym brał udział, więc jest to posunięte do takiego
stopnia również, to co jest ważne. W systemie anglosaskim, przynajmniej u mojego operatora, zwykle jest tak, że kiedy meldujemy się w szpitalu, mamy 15 minut na zdanie pacjenta, po czym klikamy zegar na tablecie i cyka nam 15 minut na zregenerowanie sił. To możemy tam, nie wiem, posprzątać karetkę, usiąść, nie wiem, zjeść kanapkę, napić się wody, czegokolwiek. Natomiast jeżeli zgłaszamy dyspozyturze, czyli dyspozytorowi chęć przeprowadzenia feedbacku, bo na przykład, nie wiem, mam studenta na pokładzie, to ten czas nam jest wydłużany dwukrotnie do pół godziny. Więc do tego stopnia ta kultura ma potrzebę uczenia się z wydarzeń, z tego, co się stało, że tak, możemy wydłużać ten czas i tak jak mówię, no, mamy płacone za to, żeby pojechać 2-3 dni później do szpitala i przegadać z kolegami szpitalnikami, co się stało i nauczyć się z tego. No dobrze, a może Marcin powie, jak ta rzeczywistość out of England wygląda? Może czeska, może jakaś międzynarodowa rzeczywistość? Jak ty to postrzegasz? Jakie ty masz doświadczenia, zanim przejdziemy do kolejnego punktu? Znaczy, chyba Anglia jest z tych znanych krajów jedyna, która faktycznie w sposób organizacyjny rozwiązała sprawę informacji zwrotnej. Ja się będę konsekwentnie trzymał polskiego słownictwa, sorry Alex. Informacji zwrotnej w sposób organizacyjny. W Polsce są owszem organizacje i pogotowia samorządowe, dodam, jak na przykład, nie wiem, pogotowie w Bydgoszczy, teraz Krzyśka Wiśniewskiego, pozdrawiam cię Krzysiu serdecznie mocno. Jest gdzieś z nami dzisiaj tutaj. Rozmawialiśmy w zeszły weekend na temat właśnie feedbacku niejako przy okazji, bo pogotowie w Bydgoszczy organizuje case study, czyli omówienie przypadku, studium przypadku. Oni się spotykają co jakiś czas na swoim wewnętrznym takim szkoleniu, gdzie są zaproszeni wszyscy pracownicy, jest jakiś tam wyciągany przypadek, są zbierane dane ze szpitala i jest omawiane wszystko po kolei, czyli jest to, o czym mówił Alex, zrobione. O, jest Krzysiu, cześć. Jest to zrobione w taki sposób właśnie, jaki powinno to wyglądać, tak? Tylko że to jest co do zasady takie chyba początki, ale fajnie, że to się odbywa. W Republice Czeskiej mogłem zapytać, a nie zrobiłem tego, od razu przepraszam. Tak, rozmawiałem z swoimi znajomymi, to raczej nie było w formie takiej zestrukturyzowanej, że jest to, odbywa się, czy organizacyjnie odbywa się to na takiej zasadzie jak w UK-u czy w Bydgoszczy. Owszem, są omawiane jakieś pojedyncze przypadki, albo też ta informacja tak jak w Polsce się odbywa, pomimo lepszej organizacji systemu ratownictwa medycznego, czyli co się dowiem, to moje. Chyba to tak będzie najlepsze. Mikrofon mi ucięło. Super. Drodzy Państwo, a może Wy macie jakieś doświadczenia z innych krajów, z innych systemów? Włączcie się do rozmowy. Tu już się pojawiają komentarze z naszych stałych gości i osób, które pojawiają się po raz pierwszy. Jedną z takich osób, z taką gościnią jest pani Jagoda, która napisała taki komentarz w kontekście tej wiedzy, którą należałoby pojmować na jakimś takim elementarnym etapie naszego kształcenia, no w taki sposób, że to się może kiedyś przydać w tym, co powiedziałeś przed chwilą, dlaczego tak wentylujemy pacjenta, dlaczego tak ta głowa wysoko, a może tak ta nisko. No i pani Jagoda zwraca uwagę, że problem jej zdaniem polega na tym, że ta wiedza jest takim troszeczkę odklejeniem tej akademickiej od tej klinicznej, od tej przedklinicznej. Na tych pierwszych latach wkuwamy definicję, a dopiero przy klinice ktoś pokazuje, dlaczego warto to rozumieć i w rzeczywistości możemy to wykorzystać. Może tu już jest taki pies tak zwany pogrzebany, że robimy krzywdę studentom, że wbijamy im niepotrzebne rzeczy, a potem to się mści, bo oni stawiają opór. No może nie do końca chcą to robić. No nie wiem, panowie, może Alex, bo jest akademikiem i wykładowcą. To jest troszeczkę w środowisku, w którym ja pracuję i jestem i żyję teraz, jest troszeczkę inaczej, ponieważ tak, ta fizjologia, patofizjologia, te wszystkie w cudzysłowie wzory, które wkuwa się na pierwszym i drugim roku. Natomiast trzeba powiedzieć, że praktyki zawodowe w Anglii są bardzo ściśle powiązane z tokiem edukacji i są tak zaplanowane, żebyśmy mniej więcej wtedy, kiedy omawiamy dany rodzaj
powiedzmy patofizjologii, mieli tego studenta w środowisku szpitalnym, gdzie na przykład taki rodzaj tych pacjentów występuje. To jest raz. Druga rzecz jest taka, którą bardzo mocno chcę podkreślić, jest to, że ratownik, kiedy w Anglii wychodzi ze szkoły czy uniwersytetu po tych 3 latach, ma status NQP, czyli Newly Qualified Paramedic. Przez 2 lata jeździ się tylko z wyżej kwalifikowanym ratownikiem, więc te 2 dodatkowe lata są przeznaczone na naukę i jakby konsolidację wiedzy, tej encyklopedycznej wiedzy, z tym, co jest na drodze. Co jest jeszcze bardzo ważne, w Anglii jest bardzo mocno podkreślony tak zwany skill fade i knowledge fade, czyli to, że jak się nauczysz tam, nie wiem, 10 definicji, to w ciągu, o ile dobrze pamiętam, badanie z 2019 roku, w ciągu 6 miesięcy, jeżeli tej informacji nie powtórzysz, to ona w ogóle zanika. I to jest bardzo ważne i na to też zwracam uwagę, i więc nie tylko uczymy definicji, a potem pchamy tego człowieka tam właśnie do tego klinicznego, sztucznego, szpitalnego środowiska, a potem jeszcze kiedy skończy, jeszcze cały czas uczy się w środowisku przedszpitalnym. No to mamy to omówione. Marcin, chcesz coś dodać? Tak, chcę dodać różnicę w edukacji jednak w UK, a w Polsce, bo w Polsce kierunki medyczne nadal są według tego XIX-wiecznego wzoru edukacji lekarza, czyli jest fizjologia, patofizjologia, klinika. I tutaj stąd jest ten przykład pani Jagody, to już pewnie się zgadzam, że to powoduje, że i to, na co zwróciłeś uwagę, Jacku i Alku, że jest duży oportunizm ze strony studentów w początkowych etapach wkuwania tych niepotrzebnej wiedzy i dopiero po latach, kiedy tą praktykę, o której znowu Alek wspomniał, która jest w trakcie studiów tam już splatana, my zacząłem dochodzić do wniosku, kurde, ja się o tym uczyłem, to się przydaje. I tutaj taka moja uwaga właśnie, myślę, że każdego z nas do studentów, czy to medycyny, czy ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa, uczcie się tych pierdół, bo potem wam to zaprocentuje. Jest z nami pan doktor Grzegorz Lewandowski, który ostatnio, proszę mi wybaczyć panie Grzegorzu, czy to była audycja z panem profesorem Klaudiuszem Nadolnym, kiedy pan doktor zwrócił uwagę, żebyśmy się uczyli tych podstaw, bo to znacznie jest łatwiej. Myślę, że pozwoli pan odświeżyć te informacje i może podać dokładnie o ten przykład, który był poruszany. Ale dobrze, drodzy panowie, czyli tak, mówiliśmy o tym, że ten feedback, ten 5 przykazań tego dobrego feedbacku powinny być. Miał być on przygotowany, powinien być czasochłonny. No i kolejny punkt, to co to takiego będzie, Aleksie? To powinien być niestrukturyzowany. I ja tutaj odniosę się, nie mający żadnej struktury, odniosę się do komentarza, który pojawił się u nas tutaj na czacie. Andrzej Morajda, dziękuję ci bardzo, Andrzeju, za ten komentarz. Napisał: u mnie wykorzystuje się metodę omówienia za pomocą akronimu STOP, zaproponowanego przez ściągę RKO Jerzy Jaskuła. S, sytuacja, T, tak trzymać, o tym trzeba pogadać, P, plan na przyszłość, i wydaje mi się, że to jest bardzo fajny akronim, ale i teraz tutaj nie ujmując nic akronimom i planom, Anglosasi na przykładzie tej kanapki, o której Marcin powiedział na początku naszego spotkania, że jest dobrze, potem co do poprawy, potem żeby zakończyć znowu dobrze, zauważyli Anglicy, czy Anglosasi, że to jest przewidywalne, więc taki feedback nie jest efektywny. Dlaczego on nie jest efektywny? Ponieważ wyobraźmy sobie, Jacku, że oto jesteś na takim kursie tutaj i Marcin teraz mówi do ciebie po egzaminie: Jacku, bardzo dobrze wentylowałeś pacjenta i bardzo mi się podobało, jak zdefibrylowałeś pacjenta. Ty się nie skupiasz na tym, co dobrze zrobiłeś. Ty wiesz, że za chwilę dostaniesz po głowie, ponieważ znasz jest to tak jasne, że wiesz, że za chwilę Marcin weźmie maczugę i rozwali ci czaszkę. Natomiast każda struktura dlatego jest niewskazana, przynajmniej w anglosaskim podejściu, że nie chcemy tego, żeby student czy osoba poddana feedbackowi była przygotowana na coś. Natomiast u nas, czy znowu w anglosaskiej strukturze czy rzeczywistości bardzo chętnie stosujemy to, o czym Marcin też wspomniał, mianowicie tą rozmowę, tą learning conversation, a my to nazywamy tutaj na potrzeby Uniwersytetu w Cambridge feedbackiem negocjacyjnym. Czyli to jest tak, że mówimy: okej, słuchaj, to teraz tak, powiedz mi, co uważasz, że było fajne, a ja ci powiem, co uważam, że było fajne.
Albo zaczynamy, słuchaj, powiedz, co było kiepskie i ja ci powiem, co było kiepskie. Tak? Taka wymiana informacji, ona ma być niestrukturyzowana, ma być nie do końca przewidywalna. I ja ją stosuję ze swoimi współpracownikami, z którymi jeżdżę w karetce i ze swoimi studentami bardzo często. Natomiast ja dodaję coś od siebie, mianowicie ja zawsze zadaję 3 pytania na początku. Czy ty jesteś OK? Czy czujesz się dobrze? I jeżeli student mówi tak, jestem OK, to kontynuujemy, bo jeżeli mi powie, że nie, jestem zdenerwowany, wiesz co, właściwie nie do końca czuję się dobrze, to ten feedback odsuwamy w czasie, bo to nie ma sensu, tak? A emocje mają inny wpływ na studenta. Jeżeli są negatywne emocje, to on się niczego nie nauczy. Jeżeli to są pozytywne emocje, to zawsze tam coś zostanie. Ale, więc czy jesteś OK? To pierwsze pytanie. Drugie, czy twój crewmate, czyli czy twój kolega z zespołu jest OK? I to jest, znowu, ja oczekuję, że ten ktoś powie tak, to wtedy możemy kontynuować, bo jeżeli nie, no to nie. I trzecie pytanie, czy twój pacjent jest OK? I jeżeli jest tak, no to OK, kontynuujemy feedback. Jeżeli nie, mój pacjent nie jest OK, świetnie. Dlaczego nie jest OK? Co się stało takiego, że uważasz, że twój pacjent nie jest OK? I wtedy ta rozmowa robi się bardziej naturalna i wtedy mój kursant, czy ta osoba, którą oceniam, mówi, słuchaj, wiesz co, bo skopałem, podałem złe leki, albo nie zdefibrylowałem, albo odwrotnie, zdefibrylowałem asystolię, bez sensu, tak? I masz wtedy okazję nie tylko przekazać mu wiadomość, jakby wiedzę w takim feedbacku, ale również zadbać o ten dobrostan, o ten welfare, o którym Marcin wspomniał na początku, bo jeżeli taka osoba czuje się źle po takim scenariuszu, albo po takim wyjeździe, to fajnie, żeby jednak poczuła się lepiej, bo to się wiąże, to jest taki troszeczkę jak element nachodzący na siebie. Jeżeli masz się czegoś nauczyć, to masz się czuć dobrze i masz wynieść z tego pozytywną emocję. Marcin, zanim oddam tobie głos, to Andrzej Morajda. Witaj, Andrzeju. Napisał jeszcze taki komentarz do twojej wypowiedzi. Pozwolicie, drodzy panowie, że przytoczę to również dla słuchaczy Spotify. Ale my to używamy w sposób realny. Jak nie mamy nic do powiedzenia to nic nie mówimy. To jest tylko po to, żeby pamiętać, o czym powiedzieć. Dziękuję tobie, Andrzeju. W ogóle fantastycznie, że jesteś z nami i dziękuję za twój czas. Marcin, Aleks przed chwilą powiedział bardzo dużo ważnych rzeczy, a czy teraz mógłbyś to podeprzeć jakimś przykładem, jakimś taką sytuacją, która zobrazuje to, o czym nam powiedział w tym momencie Aleks, na przykład przykład jakiegoś, Aleks, jakiś przykład feedbacku z bliskiej tobie organizacji bądź instytucji. Znaczy to jest to, o czym powiedział Aleks, to jest ta ewolucja, potem wspomniałem wcześniej. Bardzo ważny w tym feedbacku jest też dobór słów. To jest po pierwsze. Po drugie, tutaj prowadzący jest moderatorem dyskusji. Ta dyskusja powinna się odbywać pomiędzy tak naprawdę sprawę osoby, które się udziela informacji zwrotnej albo są debriefowane. Tutaj widzę, Paweł Świniarski napisał, że chodzi o debriefing, ale to jest generalnie chodzi o to samo zawsze, żeby ta informacja zwrotna, czy to w debriefingu, czy feedbacku się pojawiła na jedną stronę. Dobór słów dlaczego? Bo jeżeli powiemy kursantowi, wiesz co, poczułem swąd spalonego ciała, jak defibrylowałeś, może następnym razem byś dołożył żelu czy na łyżki, tak? Przykładowo, ale na przykład byśmy położyli, wiesz co, jak myślisz, czy moglibyśmy jakoś inaczej uniknąć tych nieprzyjemnych odczuć tutaj, czy moglibyśmy coś zrobić, nie wiem, na przykład dołożyć żelu, tak? Czyli dobór słów i uzyskujemy dokładnie ten sam efekt, ale w troszkę w innych słowach. Przykład z życia. Jakoś, przepraszam was bardzo, ale generalnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy feedbacku klinicznego, czy też nie, bo to też zależy znowu wracamy do punktu pierwszego, do odbiorcy, z kim rozmawiamy. Rozumiem, okej. W porządku. Dobrze, panowie, czyli co? Mamy przygotowane, mamy czasochłonny, mamy ten niestrukturyzowany. I teraz jaki mamy kolejny, drodzy Dwukierunkowy. Marcin, chcesz o tym powiedzieć? No to jest, znowu wracamy do learning conversation, tak, że tutaj w dwukierunkowym to jest bardzo ważne, że to nie jest tylko informacja z strony instruktora czy prowadzącego informacje. W Polsce niestety do tej pory, jeżeli jakakolwiek informacja zwrotna się odbywała, to było jednokierunkowe, czyli przychodził dany szef, nie wiem, dyrektor medyczny i mówił, zrobiłeś to, tak być nie może, prawda?
Natomiast dwukierunkowość polega na tym, że tutaj również osoba, która jest odbiorcą informacji zwrotnej, ma też swoje 3 grosze dodania, czyli to nie jest tylko i wyłącznie przekazanie suchej informacji w drugą stronę, ale wymiana tak na dobrą sprawę informacji, bo być może za pewnymi rzeczami, które zostały zrobione, jest coś innego, nie znamy kontekstu całości. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to była dyskusja dwukierunkowa, żeby zobaczyć obraz całości, kontekst i wtedy może wyhaczyć, wtedy może też inaczej zobaczymy całość. Aha, ale to jest może taki moment, gdzie nawet uczeń będzie mógł coś od siebie dodać i powiedzieć nawet swojemu mentorowi, panie mentorze, ale to pan w tym momencie nie ma racji, bo ERC mówi inaczej. Dokładnie o to chodzi w tym wszystkim, że na przykład znam badania kogoś tam opublikowane w PubMedzie wtedy, które mówią, że jakbyśmy tak zrobili, to można było to zrobić inaczej, dlatego postąpiłem w ten sposób. No, nie zapominajmy, że medycyna jest jednak sztuką, to nie jest, algorytmy są fajne, tak? One opisują w pewien sposób, ułatwiają nam pracę, chronią nas w jakikolwiek sposób, ale być może wyjście poza jakiś algorytm, poza jakiś standard i my zwróciliśmy na przykład uwagę, że dlaczego to zrobiłeś, nie wiem, podałeś przy tym częstoskurczu ten lek, a nie tamten. Bo pacjent, nie wiem, znalazłem w badaniach, że akurat ten lek w tym przypadku mu zaszkodził, a tego leku nie ma w wytycznych. Okej. No dobra, to do tego dwukierunkowego, co Alex Hepner jeszcze dorzuci? Ja tylko chcę znowu odnieść się do jednego z komentarzy, jeżeli pozwolisz, do Agnieszki Hawry-Lewisz-Łuka. Dziękujemy, Agnieszko, za ten komentarz. Agnieszka napisała, że jest problem z feedbackiem, mianowicie chodzi o mentalność Polaków inną niż wyspiarzy i to jest bardzo celna obserwacja i w 2 słowach chcę się do niej odnieść. Tak, mentalność jest inna i tu chodzi nie tylko o to, że oni piją herbatę o 5 i wszystko robią wolniej, ale chodzi też o tą no blame culture i o tą bardziej płaską strukturę, nie tak bardzo schierarchizowaną strukturę w służbie zdrowia. I teraz Marcin wspomniał o tak zwanym mitycznym panu doktorze i całej reszcie, którą pan doktor naucza. Natomiast tutaj w tej rzeczywistości, kiedy na przykład jest resuscytacja albo jakikolwiek inna praca zespołowa, przy której są zatrudnieni właściwie wszyscy, od salowej po konsultanta, to kiedy konsultant, czyli ta osoba, która prowadzi taką resuscytację, czy jakiekolwiek tam inne czynności ratunkowe, podejmuje decyzję, to ta osoba zawsze pyta całego zespołu, słuchajcie, czy ktoś chciałby coś dodać, czy ktoś chciałby coś powiedzieć, czy ktoś uważa, że moglibyśmy coś jeszcze zrobić albo czy zauważyliśmy jakieś błędy, które moglibyśmy teraz szybko poprawić, tak? I to jest taki moment, kiedy każdy ma prawo mówić. Ja byłem z tym strasznie zdumiony, bo ja jednak pochodzę z tej schierarchizowanej struktury i nagle się okazuje, że nawet, nie wiem, umówmy się, z całym szacunkiem dla studentów 1. roku, czy koleżanek, którzy są healthcare assistants, czyli czymś troszkę więcej niż salowa, czy czymś troszkę mniej niż pielęgniarka, odzywa się i mówi temu konsultantowi, słuchaj, zapomniałeś o tym i o tym. I super, i to jest fajne, i to jest coś, czego mi troszeczkę jeszcze brakuje w polskim systemie. Znaczy ja wyjechałem do 8 lat temu, więc mam nadzieję, że troszeczkę się zmieniło, ale Marcin pewnie, który siedzi w tym systemie, za chwilę powie tak czy nie. Natomiast tak, ta mentalność jest różna, ale mentalność ma to do siebie, że można ją zmienić. To nie będzie rok, to nie będzie 2, ale można ją zmienić, można wypracować nie tylko inną mentalność, ale i inną kulturę pracy. To jeżeli chodzi o feedback dwukierunkowy. No to super. Na zmianę nigdy nie jest za późno. To, czy mamy X a tyle lat, to nie znaczy, że nie możemy się zmienić. Możemy zmienić się w każdej chwili, w każdym momencie. To wszystko zależy od nas tylko i wyłącznie. I tak samo mi się wydaje, jeśli chodzi o informację zwrotną w polskim systemie ratownictwa medycznego, tudzież i szpitalnego, i przedszpitalnego, czy w ogóle w medycynie. Jeżeli od dołu zaczniemy, tutaj świetnym przykładem właśnie jest zespół SPID, z którego Andrzej też pochodzi, razem z Jurkiem Jaskułą i tam całą resztą osób, Tomkiem Sanakiem, którzy wprowadzili niemalże bombę atomową, rzucili do szpitala uniwersyteckiego, tworząc system wczesnej interwencji terapeutycznej jako jedni w Polsce, działając według pewnej struktury, działając z informacją zwrotną, ten przykład z Andrzeja tutaj podany. Ja myślę, że jeżeli my oddolnie też będziemy takie rzeczy wdrażać i chcieli robić, to my to zmienimy wcześniej czy później. Natomiast co do w ogóle, w Polsce też to się zmieniło, a zmieniło się, słuchajcie, w wojsku. Zmieniło się wojsko w momencie, kiedy nasza armia zaangażowała się w te działanie poza granicami kraju i zobaczyli, w jaki sposób szpitale amerykańskie czy anglosaskie działają w trauma teamach, gdzie jest team leader, gdzie jest cały zespół, gdzie jest
jest team recorder, gdzie jest zapisywanie, gdzie jest informacje w pętli zamkniętej przekazywane i tam, co najważniejsze, to co Alex tu powiedział, że nie jest ujmą dla team lidera, że szeregowy członek tego zespołu zwrócił mu uwagę na coś. On może zapomnieć o tym. Kilka dni temu, panowie, może tak odskoczę na moment, żebyśmy odetchnęli trochę od tej medycyny przyszpitalnej. Słuchałem wywiadu jednego z takich znanych generałów w Polsce, który powiedział między innymi takie słowa, że kiedy on miał konsultacje oficerskie, to zawsze towarzyszyły tym konsultacjom oficerskim podoficerowie, osoby, które były znacznie niżej w hierarchii, jakoby na pagonach, ale posiadające ogromne doświadczenie z pierwszej linii frontu. I tutaj przed chwilą Krzysiu Pigulski, który jest dzisiaj z nami, też napisał taką fajną taki komentarz, że hierarchia w Polsce niczym beton, bo ja mam 20 lat stażu i ja wiem najlepiej, nieraz się z tym spotkaliśmy i ja też się troszeczkę dziwię, że nie chcemy wysłuchiwać takich opinii osób, które niekoniecznie mogą być na samej górze, ale mają też coś więcej do powiedzenia, tylko właśnie chyba chętnie chcemy wplatać to, że jak mamy więcej lat tam wysłużonych w tym PRM-ie, to jakoś, nie wiem, lepsi jesteśmy przez to, fajniejsi, no nie wiem, panowie, taka mnie teraz no taka dygresję wtrąciłem, no niekoniecznie to rozumiem. Ciężko mi się powiedzieć jako ratownikowi z 20-letnim stażem. No właśnie ja to celowo robię, bo 21 lat ci stuknęło. No. Powiem ci tak, jeżeli osoba młoda ma młodsza, ja jestem młody nadal, tak, to jest tylko cyfra, tak jak mówię, natomiast jeżeli mój kolega, który ma młodszy, kolega, która ma młodszy staż ode mnie, zwróci mu uwagę na coś i ma rację w tym wszystkim, ja nie mam problemu z tym, żeby się przyznać tej racji. Oczywiście mam nadzieję, że Ola nas teraz nie ogląda i mi powie, że nie jest tak wcale. No to dobrze. Natomiast nie, to jest wszystko kwestia ludzka, tak? Jedna osoba, tak samo będzie i w UK czy w Stanach Zjednoczonych, która ma problem ze swoim ego dużym, to nigdy w jakikolwiek sposób nie zaakceptuje takiej zwrócenia uwagi przez kogoś z mniejszym doświadczeniem lub stażem. Natomiast osoba, która jest doświadczoną, ale przyjmuje krytykę, i tutaj zaraz ktoś zwrócił uwagę chyba też, już wiem, Michał Słomian zwrócił uwagę, że jest problem z przyjmowaniem krytyki w tym kraju. Rzeczywiście jest jakiś tam problem. Przyjmuje krytykę, konstruktywną krytykę, to nie będzie miał z tym problemu. A nie macie wrażenia, i tu pytanie, może sugestia do Aleksa, że to też jest w dużej części związane po prostu z naszą kulturą osobistą? Myślę, że tak. To znaczy, no, dużo wynosimy z domu i to jak zostaliśmy nauczeni, ale też myślę, że my mamy taki, jako naród, mamy taką chęć asymilacji do środowiska, tak? Mamy nawet takie powiedzenie, jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, tak? Czyli jeżeli wchodzimy do jakiegoś środowiska, automatycznie zakładamy, że musimy przyjąć standardy tych środowisk, bo tak. A tak nie jest. Jeżeli zauważamy coś złego, to warto o tym powiedzieć i ja tylko chcę powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym elemencie nauki zwracania uwagi, czy tego feedbacku w tym bardzo schierarchizowanym, wydawałoby się, środowisku. Wszyscy Państwo, którzy jeszcze tego nie zrobiliście, bardzo proszę, zapiszcie sobie takie imię i nazwisko Elaine Bromley. Widzę, że Marcin kiwa głową, bo zna tą sprawę. To jest case Elaine Bromley, który wałkujemy na pierwszym roku już i to jest case pani, która przyszła na bardzo prosty zabieg jakiś tam laryngologiczny i była operowana przez bardzo super doświadczonego chirurga ENT nosowo-gardłowego, tak to się mówi po polsku, nosowo-gardłowy chirurg, laryngochirurg. Otolaryngolog. Otolaryngolog. Tak, dziękuję. I ta pani nagle zaczęła się bardzo źle wentylować i sprowadzono konsultanta, sprowadzono jeszcze wyższego chirurga stażem i tam się zrobiło wokół tej biednej pacjentki mnóstwo lekarzy i wszyscy ją chcieli zaintubować. I oni nie mogli jej zaintubować z jakiegoś tam powodu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podczas tych prób intubacji wchodzili kolejni niżsi hierarchią przedstawiciele zawodów medycznych, tam była salowa, tam była potem pielęgniarka, tam był potem pielęgniarz anestezjologiczny, który przyniósł zestaw do needle crack, do Krikotomię.
Konikopunkcji i nikt z tego zestawu nie skorzystał, ponieważ ci niżsi stażem bali się zwrócić uwagę tym wielkim lekarzom. To było kilkadziesiąt lat temu. Ta pacjentka niestety zmarła potem na ojomie z powodu niedokrwienia mózgowego i mąż jej, który jak na ironię zajmował się w liniach lotniczych, czy w wojsku, już nie pamiętam, w lotnictwie w każdym razie, analizą human factors, tych czynników ludzkich, przeprowadził własne dochodzenie i on o tym bardzo otwarcie powiedział, nie robię tego, żeby komukolwiek zaszkodzić, robię to po to, żeby nigdy więcej nie umarł. I gdzieś tam to też był przyczynek do tego, żeby tą hierarchię spłaszczyć. Tak, jestem konsultantem z 20-letnim stażem, natomiast ja też mam prawo zapomnieć, ponieważ to obciążenie cognitive load, to obciążenie wiedzą czy informacjami, które do mnie napływają, mogą sprawić, że nagle mam tunnel vision, mam to widzenie tunelowe i skupiam się na jakimś konkretnym zadaniu, zamiast mieć to globalne widzenie sprawy. Natomiast ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, ludzie z dużym doświadczeniem, i tutaj uśmiecham się w stronę Marcina, wydaje mi się, że jeżeli naprawdę mają duże doświadczenie, to są pokorni, ponieważ ja przez te swoje 12 lat w systemie dowiedziałem się, że A, nic nie wiem, B, zawsze są pacjenci, którzy mnie zaskoczą. Nawet jeżeli widziałem 30 000 zatrzymań krążenia, to jedno będzie takie, co mnie zaskoczy. Więc wydaje mi się, że ta medycyna uczy pokory, czy medycyna przedszpitalna, czy szpitalna, i jeżeli ktoś naprawdę jest klinicystą z krwi i kości, to im więcej ma doświadczenia, tym bardziej pokorny jest i tym bardziej cieszy się, jeżeli student mu zwróci uwagę. No właśnie napisał Marcin Gbiorczyk, którego mam nadzieję, że stałym widzom i słuchaczom przedstawiać nie będę musiał, ale zrobię to z wielką przyjemnością. Marcin, tylko 26 lat stażu w PRM-ie i Marcin podzielił się takim komentarzem. Dzisiaj zapytałem młodszego kolegę, przypomnij mi proszę, jak obsługuje się pompę infuzyjną. Dawno tego nie robiłem, a muszę przygotować Levonor. Staż pracy uczy pokory, potwierdza tym komentarzem to, co powiedział Alex, i za to bardzo, Marcin, Tobie dziękuję i bardzo Ciebie pozdrawiam. Czyli tak, przekazania mieliśmy o feedbacku przygotowanym, takim czasochłonnym, niestrukturyzowanym. My mówiliśmy o dwukierunkowym, no i ostatni element na tej naszej tablicy wyrytej na wielkiej górze medycyny przedszpitalnej, to co to jest, panowie? Oceniające zachowania. Sorry, Alex, mów. Nie, śmiało. Czyli oceniamy sytuację, oceniamy to, co robimy, a nie osoby, w którym uczestniczą. Dlatego, że jeżeli zaangażujemy się mocno personalnie w ocenę sytuacji, to my nie ocenimy tego, co jest zrobione, tylko to, co ktoś zrobił, co zrobił Kowalski, co zrobił Soboń. I to jest taki jeden z błędów, który też jest popełniany. Tutaj świetny przykład właśnie z tym lotnictwem, Alex, który podałeś, bo lotnictwo ma do siebie, że wdraża politykę, w lotnictwie jest polityka czas kultury. Właśnie ocenianie danej sytuacji po to, żeby wyeliminować błędy, nie wyeliminować błędy, bo błąd jest w założeniu, że błąd może wystąpić. Człowiek może się mylić, jest to normalne. Natomiast ocenia procedurę i całą resztę, całą sytuację, żeby w przyszłości ona się nie powtórzyła. I podobnie w medycynie powinno być, jest zrobione. I o to chodzi właśnie w tym 5. ostatnim przykazaniu dobrego feedbacku, czyli oceniamy sytuację, oceniamy zachowania, nie człowieka. No dobra, Alex, a ty co do tego dodasz? I to nie tylko jeżeli chodzi o feedback negatywny, czyli, bo w większości przypadków kojarzymy te oceny zachowań z feedbackiem negatywnym, byłeś beznadziejny, tak, ale także feedback pozytywny, jeżeli na przykład powiesz w takim feedbacku, byłeś absolutnie cudowny. No nie ty byłeś cudowny. Świetnie zrobiłeś to i to. A co wymagałoby przedyskutowania albo poprawy, to jest to i to, a nie ty. Tak więc o tym pamiętajmy i też chciałem się odnieść do tego, co Marcin powiedział parę minut temu, mianowicie używajmy właściwych słów i zwrotów, tak? A to się wiąże z punktem 1, czyli bądź przygotowany do jakiego odbiorcy mówisz, tak? Czyli czy ten ktoś ma jakieś podstawy, czy nie, czy jest świadomy swoich potrzeb edukacyjnych, czy nie. I to jest też troszeczkę tak, że ja, ponieważ mamy tutaj czas w tym systemie angielskim na takie uczenie, to ja zawsze przed takim wyjazdem, kiedy mamy jakiegoś młodszego stażem kolega czy koleżankę, to ja zawsze zaczynam ten dyżur od takiego przywitania się i powiedzenia, słuchaj, wiesz co, ja mam taką gorącą prośbę do ciebie, ponieważ dzisiaj
pracujemy razem. Gdybyś miał ochotę powiedzieć mi, co źle zrobiłem i dać mi feedback, to będzie super, bo ja też się chciałbym czegoś nauczyć, czyli ocieplenie takiej sytuacji, bo ten ktoś patrzy na mnie na pagony, widzi 3 gwiazdki, myśli, o Jezu, będzie mi oficer oceniał. Nie, ja też bardzo chętnie coś od ciebie usłyszę, ale oceniamy konkretne zachowania, nie to, jakim jestem człowiekiem, tak? Więc to tyle. Okej. Panowie, zanim przejdziemy do pytań i komentowania komentarzy naszych widzów i słuchaczy, to pozwolicie, że pozwolę sobie pozdrowić naszego kolegę, który ma na imię Marcin, nazywa się Wojcieszek i prowadzi taki profil, który nazywa się Lukas Felczer. I Marcin jest jedną z tych osób w polskim środowisku medycyny przedszpitalnej, którego powinno się czytać. Dlaczego? Dlatego, że Marcin pokazuje bardzo wiele dobrego kontentu popartego, podobnie jak często pisze o tym Tomasz Janus na Prehospital Blog, tym EBM-em, który jak wiemy jest oparty o faktach, czyli ta medycyna oparta na faktach. I Marcin na swoim profilu, zapowiadając nasze wydarzenie, i bardzo za to dziękujemy Marcinowi, wskazał kilka pytań, o które pozwolisz, drogi Marcinie, bo wiem, że jesteś dzisiaj z nami, ja je za jakąś chwilkę też będę starał się zadawać i w tym momencie już, drodzy Państwo, zapraszam Was do tego, żebyście przygotowywali te pytania, które będziecie chcieli zadać naszym gościom, po to, żebyśmy może wychodząc dzisiejszego NT Live, może wyszli z czymś takim bardzo konkretnym, co należałoby przekuwać w naszą rzeczywistość po to, żeby nasza rozmowa nie skończyła się tylko na dyskusji teoretycznej, ale żebyśmy może, zaczynając trochę od siebie, zmieniali rzeczywistość i nasze nastawienie do feedbacku i osób, z którymi będziemy na ten temat rozmawiać. To jest pierwsza rzecz, do której namawiam, a drugą, mimo wszystko, panowie, chciałbym jeszcze Was poprosić, żebyśmy jeszcze zastanowili się w tym momencie nad tym feedbackiem związanym z otrzymaniem informacji od szpitala, gdzie został przekazany pacjent, bo jak dzisiaj mówiliście o rodzaju tego feedbacku, tej informacji zwrotnej, to mówiliśmy o wielu, ale ja bym chciał jeszcze na moment wrócić do tego, żebyśmy mogli uzyskiwać informacje z placówki ochrony zdrowia, gdzie został przez nas pacjent skierowany, gdzie żeśmy dokonali pewnych czynności ratujących zdrowie i życie i chcemy się dowiedzieć, jak to mocno wpłynęło na jego dobrostan. Jakie wy macie zdanie na ten temat i jakie macie rozwiązania na przyszłość, żeby systemowo mieć łatwiej w tych kwestii? Może Marcin. Znaczy, to jest bardzo potrzebne, te informacje zwrotne ze szpitala, dlatego że wiele rzeczy, które nam się wydaje, że w prehospitalu wykonaliśmy dobrze, okazuje się nie do końca słuszne, jak się ma większy ogląd sytuacji, a szpital taki ma, bo ma większe zaplecze diagnostyczne. Tutaj świetny właśnie przykład ALKA, jak to się w UK odbywa, że jest ten gorący debrief, kiedy od razu na dzień dobry zespół zostaje w szpitalu, przekazuje pacjenta przez dłuższy moment, żeby zobaczyć, co tam się dzieje i ma informację zwrotną. I po pewnym czasie, ten czas też oczywiście nie może być za długi, tam jest ile? 30 dni, Alex? Przypomnij. Tak. Po 30 dniach jest ten inny maksymalnie. No, zwykle to się powinno stać w ciągu 2 tygodni, ale czasami raport koronera jest dłuższy, więc tam do 30 dni to się powinno odbyć, tak. Bo to jest informacja już całościowa na tym, co się dzieje. Nie tylko raport koronera, ale może i raport w ogóle, karta wypisała ze szpitala, czyli to, do czego dążymy. To jest ten organizacyjny rozwiązanie, bo tam tych typów mamy kilka, między innymi organizacyjny, gdzie jest szereg czynników zaangażowanych w tą informację zwrotną przekazaną do nas. Jak to można nas w Polsce rozwiązać? Myślę, że zacząć trzeba działać lokalnie. I lokalnie zacznie rozwijać ten temat. Wszystko zależy tak na dobrą sprawę od naszych kontaktów ze szpitalem. Ja mam świadomość, że w dużych miastach, jak na przykład Warszawa, czy też aglomeracja śląska, Trójmiasto, gdzie tych szpitali jest znacznie większa liczba i jednostek też większa aniżeli, nie wiem, Żyrardów czy Grodzisk Mazowiecki, gdzie można się lokalnie bardzo mocno dogadać, jest utrudnione, ale nadal wydaje mi się, że zrobić. Co do, tutaj Justyna napisała, cześć Justyna, pozdrawiam Cię, że placówki zasłaniają środę. Ja tylko przypominam Państwu, że my jesteśmy ustawowo upoważnieni do tej informacji jako pracownicy ochrony zdrowia i możemy tę informację przetwarzać, nie możemy tej informacji wypuszczać na zewnątrz. I tutaj Bydgoszcz tak zorganizowała, że robi tej case study, to mówienie przypadków wewnętrznie.
czyli tylko osoby, które są uprawnione do informacji, obrabiają to wszystko, łącznie z informacjami wyciągniętymi ze szpitalem, czyli jednak da się. Bydgoszcz nie jest małym miastem, drodzy Państwo. Więc wszystko zależy od nas samych. Więc jeżeli my na dole zaczniemy gdzieś tam wpływać na zarządzających, na naszych dyrektorów medycznych, że chcemy takie informacje zwrotne, że chcemy coś takiego zrobić, będziemy wpływać na zarządzający systemem, czyli Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, Ministerstwo Zdrowia, że jest taka potrzeba, żeby to odbywało się, żeby to zapisać. Może nie ustawowo, bo w Polsce byśmy chcieli wszystko w ustawie, nie zapisane, ale gdzieś tam organizacyjnie było to rozwiązane, żeby ten zespół miał czas, to co powiedział Alex, nie tylko na mycie karetki, dezynfekcję, dekontaminację, posprzątanie, ale też na zrobienie debriefu. Przypomnij też, Alex, że w naszej znienawidzonej firmie coś takiego funkcjonowało tylko w innym kontekście, że zespół był zdejmowany, prawda? Tak. Z dyżuru. A słuchajcie, panowie, ja mam takie pytanie, które idealnie pasuje to, co powiedziałem przed chwilą, że zapożyczę sobie troszeczkę, drogi Marcinie Wojcieszaku, i mam zielone światło. Gdybyśmy nie mieli dostępu do tego cold debriefing, tego późniejszego etapu i chcemy na przykład zerknąć w dokumentację medyczną, i tu posłużę się tym pytaniem, które Marcin w poście zadał. Czy nasze śledzenie losów pacjenta na podstawie przyszłej dokumentacji bez dodatkowego komentarza klinicysty jest dobrą opcją? Takie pytanie zostało zadane przez Marcina Wojcieszaka na Lukas Felcher. I to jest, uważam, moim zdaniem nie. pytanie. Bardzo trafne pytanie, świetne pytanie wręcz. Moim zdaniem nie, dlatego że znowu osoby zaangażowane mogą widzieć to, co chcą zobaczyć. Czyli to nie będzie informacja zwrotna, tylko potwierdzanie, nie wiem, jakiejś swojej tezy na przykład. Alex? Komentarz jest potrzebny. Dla mnie jest naturalne, to tylko dlatego, że i to znowu różnice kulturowe. W Polsce, o ile, tak jak mówię, 8 lat temu, kiedy wyjeżdżałem, myślę, że to się chyba nie zmieniło. Jak zdawałeś pacjenta, to musiałeś pisać w rozpoznanie w ICD, prawda? ICD-10. Tutaj nie ma czegoś takiego, co było jednym z wielu szoków kulturowych. Nie wpisujesz rozpoznania, oczywiście wpisujesz diagnozę, ale wpisujesz również diagnozę różnicową. Oraz tak naprawdę, kiedy przekazujesz pacjenta, to nie mówisz, dzień dobry, przyniosłem pana tam tutaj Kowalskiego z nadciśnieniem, tylko mówisz historię. I to naprawdę mówisz tej pielęgniarce na Sorowskiej, tej triażystce albo ratownikowi triażującemu, mówisz sobie, to jest pan Jacek Kowalski, lat 60, dzisiaj rano wstał z łóżka, poczuł zawroty głowy, upadł, uderzył się w głowę i tutaj jesteśmy. Wydaje mi się, że to może być A. Moją diagnozą różnicową jest B i C. I teraz tutaj odpowiadam na to, co zapowiedziałem na początku naszej audycji. Odpowiadam Jagodzie, która prowadzi blog Kobieta w karetce na Instagramie. Pozdrawiam serdecznie. My mamy taki teraz w Anglii projekt, który na razie utknął gdzieś tam w Komisji Etyki. Ale to, co chcemy wprowadzić, to jest komputerowa baza danych, do której masz dostęp tylko i wyłącznie przez komputer służbowy, co jest do zrobienia technicznie, i logujesz się do takiego systemu, wpisujesz swój numer rejestracyjny, bo my tutaj w Anglii jesteśmy zarejestrowani, każdy ma indywidualny numer, do tego wpisujesz numer zlecenia, to jest 12-cyfrowy indywidualny numer, znowu bardzo trudny do, tak powiem, lokalizacji, i uzyskujesz na podstawie swojego numeru i numeru zlecenia informację, w której jest twoja diagnoza plus diagnoza różnicowa plus ta historia, i zwrotną informację ze szpitala z ich diagnozą różnicową i diagnozą wypisową, czyli z czym według nich pacjent przyszedł do szpitala, z czym został przywieziony i z czym został wypisany. Na taki model bazy danych bardzo nalega środowisko i mam nadzieję, że to się wcześniej czy później stanie. Anglia, jak wszyscy wiecie, jest bardzo takim tradycyjnym krajem i wszystkie zmiany zajmują troszkę czasu, ale jestem przekonany, że taka zmiana będzie, ponieważ wszyscy tu widzimy potrzebę taką, bo na razie to jest troszeczkę tak jak w Polsce, że pytamy
swoich kolegów i koleżanki i gdzieś tam jakimiś tam prywatnymi kanałami się dowiadujemy o tych, jeżeli nie ma takiego tak zwanego zimnego debriefingu. Natomiast taką bazę danych chcemy i już było badanie na ten temat, bo to jest troszeczkę tak, że w Anglii, jeżeli chcesz coś przeprowadzić, najlepiej najpierw zrobić badanie, tak? Nawet jeżeli to będzie badanie na podstawie jakiejś ankiety, czy ankiet, czy wywiadów i tak dalej, zawsze się możesz opublikujesz to, potem się powołujesz, to było takie badanie, jest taka potrzeba ze środowiska i próbujesz to przeprowadzić, więc jeżeli chodzi o feedback ze środowiska szpitalnego, na razie jest to nie najlepsze, ale pracujemy nad tym i chcemy taką bazę danych powołać do życia. Myślę, że to się stanie w ciągu najbliższych 5 lat. To teraz pytanie, którego autorem jest Marcin Wojcieszak, dedykuję może Marcinowi, i może drugie pytanie, które jest zawarte w tej chmurce na ekranie, może Alex. Podkreślam, nie jestem autorem tego pytania, jestem tylko przekazującym. Czy w kontekście tego, że otrzymaliśmy informację zwrotną gdzieś dalej ze szpitala, bazując na dokumentacji, albo jesteśmy na wczesnym etapie postępowania szpitalnego, czy każdy medyk pracujący w oddziale ratunkowym jest dobrym dawcą feedbacku? I drugie pytanie, jak uzyskać feedback o pacjencie, którego pozostawiliśmy w domu? No więc tak, odpowiadam. Przepraszam. Marcin na chwilę. Każdy medyk jest dobrym dawcą feedbacku, dlatego że żeby ten feedback był w właściwy sposób, to musi się trzymać pewnych punktów zasad, o których żeśmy z Alkiem wspominali wcześniej. Jeżeli to zostanie na takiej zasadzie, że suche fakty tutaj padło takie stwierdzenie, że nie mam problemu z uzyskaniem informacji od szpitali. No dobra, ale jakiej informacji? Bo to, że pacjent żyje, przeżył, jest na oddziale. No, jest to jakaś informacja, prawda, ale chyba nie o to nam chodzi. Bardziej nam chodzi, czy nasze decyzje terapeutyczne były właściwe, czy nasza diagnoza, czy rozpoznanie było takie, jakie wpisaliśmy, czy może coś innego jeszcze wyszło przy okazji niejako. I co dalej? Czy nasze postępowanie wpłynęło później na postępowanie szpitalne z kolei, i tak solo, tak i oddziału, i co się z tym pacjentem nadalej nadziało. Dlatego tutaj dobrze by faktycznie to, co też Alek mówi, żeby to był ktoś doświadczony klinicysta, żeby był komentarz jednak, to pytanie Marcina wcześniejsze, że ten komentarz się znajdował w informacji zwrotnej, bo bez tego to nie będzie miało to wartości takiej, nie osiągniemy tego celu, który chcemy osiągnąć, czyli to, że my się też uczymy. Bo Alek zwrócił mi się uwagę, że czy to jest feedback w trakcie edukacji, czy to jest feedback w trakcie naszej pracy, to jest nie tylko poprawa naszej wydajności, performance, tak, Alek? Tak, dokładnie. Naszej wydajności zespołów, ale przede wszystkim to jest nauka, dlatego że w medycynie cały czas się uczymy, tak? I to jest, czyli pokora po prostu. Musimy się nauczyć. Musimy przyjąć, że popełniamy błędy, bo jest to normalna rzecz, ale róbmy wszystko, żeby nie przestać popełniać i uczmy się na podstawie tej informacji zwrotnej. Aleks, co zrobić z tym pacjentem w domu? A może Marcin chce zacząć i Aleks dokończy? Chyba, tak, ja dokończę. Alek, nie, to nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. Dobrze, to ja powiem, bo ja wiem, jak tutaj robimy i myślę, że to byłoby świetne, gdyby to można było wprowadzić w Polsce, ale nie wiem, czy jest taka szansa. Tudzież, proszę Państwa, w Anglii mamy bardzo rozwiniętą sieć GPs, czyli tych takich lekarzy pierwszego kontaktu. I oczywiście można mieć do nich zastrzeżenia, jak oni działają, czy opieszale, czy nie, czy przyjmują tyle pacjentów, ile powinni, czy nie. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, że oni mają bardzo dobre informacje o pacjencie i mają je w systemie. Ten system podłączony jest do takiego systemu, który w Anglii funkcjonuje w ramach numeru 111. Mamy 2 numery ratunkowe, te 3 dziewiątki, na które dzwonią wszyscy pacjenci w Stanach, czy powinni dzwonić w stanach zagrożenia życia, i 111, który jest takim numerem przyjmującym zgłoszenia niealarmowe. Tak? Oczywiście potem zwykle tak się dzieje, że 111 wysyła nas do zgłoszeń alarmowych i tak dalej, ale to, o czym chcę powiedzieć, to to, że w ramach tych 3 jedynek siedzą na dyspozytorni, czy w ramach tego systemu lekarze, którzy po godzinach, czyli w momencie, kiedy przychodnie się zamykają, tam powiedzmy o 4 w jednym rejonie, w drugim rejonie o 18, to oni przejmują obowiązki konsultacyjne takich lekarzy domowych. I teraz tak, otóż jadę sobie do pacjenta i na przykład chcę go zostawić w domu, tak?
ale nie do końca jestem pewien, czy to jest bezpieczne, bo na przykład, nie wiem, pacjent nie umie mi podać z historii choroby. To jest też bardzo ważne, proszę Państwa, że w Polsce w większości przypadków, do których ja jeździłem, zwykle pacjenci byli dosyć dobrze doinformowani, szczególnie przewlekle chorzy, mieli takie grube foldery i tutaj ja, proszę Pana, powiem, w 92 miałem takie ciśnienie, a w 2005 takie ciśnienie. I dolega mi to i to. I są raczej dobrze poinformowani w większości. W Anglii taki pacjent, nawet przypuśćmy z tym tytułowym nadciśnieniem, nie ma pojęcia, jakie ma nadciśnienie, a lekarz mówi, że wysokie. Ale jakie? Nie wiem. Tak? Więc ja bez problemu mogę zadzwonić do takiego lekarza i powiedzieć mu, słuchaj, w ramach przychodni, słuchaj, no więc jestem u takiego pacjenta, mam takie parametry, taką mi podał historię, dałem takie leczenie, chcę zostawić w domu. Czy ty jesteś happy z tym? Czy jesteś zadowolony? Czy ty byś przybił swoją pieczątkę do tej decyzji? I taki GP mi powie, tak, nie ma problemu, albo nie, wiesz co, on ma taką i taką, takie schorzenie, powinieneś go jednak zabrać. Po godzinach ja sobie dzwonię na 111, w ciągu pół godziny lekarz odzwania do mnie, nie wiem, o 3:00 w nocy nawet i mówi mu, słuchaj, przeanalizowałem tego pacjenta historię choroby, tutaj wszystko jest ok. I teraz tak, jeżeli na przykład zostawiam takiego pacjenta w domu i potem, dajmy na to, ktoś mi mówi, słuchaj, taki pacjent, nie wiem, nie żyje, tak, albo coś tam się stało, ja mogę porozumieć się z takim general practitioner, z takim lekarzem pierwszego kontaktu, albo zadzwonić na 3:1, przedstawić się i powiedzieć, tutaj jestem ratownikiem, taki mój numer rejestracyjny, Chciałbym dowiedzieć się, co nam się stało z takim pacjentem, ponieważ zostawiłem w domu, a teraz słyszę, że nie żyje, czy mogę coś więcej wiedzieć na ten temat. I oczywiście zwykle ten feedback od takiego lekarza jest ograniczony i w czasie, i w formie, ale jakiś jest. Czyli tutaj chciałem pochwalić ten system podstawowej opieki zdrowotnej, który, jak mówię, w Anglii nie jest idealny, to do wszystkich kolegów i koleżanek, którzy pracują albo mieszkają w Anglii i wiedzą, to nie jest idealne, ale ta sieć informacyjna, która pozwala na jakiś feedback, jeżeli chodzi o pacjenta zostawionego w domu, jest. Poza tym jeszcze jest bardzo rozbudowana sieć social services, czyli tych służb społecznych, na mój e-mail z pytaniem chciałbym uzyskać więcej informacji o takim pacjencie, motywując to tam kliniczną potrzebą, są mi w stanie podać też ograniczony, ale jednak feedback. Okej. Super. Drodzy Państwo, do drugiej części lektury tych pytań, jakie Marcin Wojcieszak zadał w trakcie naszego dzisiejszego spotkania albo przygotowując Państwa mentalnie do tej rozmowy, zachęcam. Wkleiłem link bezpośrednio do naszych komentarzy. Zachęcam Państwa do tego w tym momencie, żeby zapisać sobie na kartce, żeby zerknąć, bo tam pojawiły się dwie takie bardzo ciekawe tabelki z wymienionymi pewnymi ciekawymi czynnikami, które warto przeanalizować. To jest też praca anglosaska, która w mojej ocenie takiego laika zajmującego się komunikacją jest bardzo ciekawa. No dobrze, drodzy Państwo, 20:26, pytań mam nadzieję będzie tutaj kilka, komentarzy przynajmniej już jest kilkanaście. I teraz gdybyście mogli Panowie, oczekując już tej sesji Q&A, mogli spiąć jedną klamrą, dużą, te 5 elementów i je w taki bardzo prosty, zwięzły, krótki sposób skomentować i zaproponować sprawną implementację. Jak to robić? To jeżeli zwięzły, to Marcin. Przede wszystkim... Ja może tylko przytoczę te elementy. Przygotowany, czasochłonny, niestrukturyzowany, dwukierunkowy i oceniający zachowania. Te 5 elementów można fajnie wdrożyć w edukacji. Troszeczkę jest ciężej będzie te 5 przykazań wdrożyć oczywiście. Nie, Alex, ale jeżeli robimy hot debrief, tak, natychmiast chcemy uzyskać informacje, to nie przygotujemy tego feedbacku. No nie oszukujmy się. No nie będzie czasu na to, żeby przygotować. Wiesz, że tak, to prawda, ale już czasochłonny, niestrukturyzowany, dwukierunkowy i oceniający zachowania będzie. Jak najbardziej. Ale tak, masz rację, tu się zgadzam, tak. Jeżeli w ramach hot debriefu, to będzie trudne. Bo tu mamy na myśli taki debrief, który jest po 2 tygodniach, powiedzmy, kiedy jesteśmy w stanie przygotować, to rzeczywiście te 5 zasad jak najbardziej spokojnie jesteśmy w stanie uzyskać. Na gorąco ciężko będzie, chyba że mamy naprawdę kogoś z drugiej strony doświadczonego,
kto wie, o co chodzi i zdąży to przygotować. Bo znam takie osoby, które na poczekanie byliby w stanie zrobić debrief czy informacje zwrotne, trzymając się tych pięciu zasad, ale tak jak mówię, też wracając do pytania, czy to każdy może wykonywać, to nie jednak przygotowany. Nie, no, musi być ktoś z doświadczeniem pewnego rodzaju, najlepiej akademickim, tudzież instruktorskim, żeby wiedział, z czym to się robi, w jaki sposób przekazać te informacje. Tutaj ten kliniczny mimo wszystko troszeczkę też będzie się różnił i też z jakiego typem mamy rodzaju, bo może być ten szpitalny, o którym żeśmy rozmawiali, czyli gdzieś później z informacji ze szpitala, może to być od pacjenta. Chyba najlepszym w Polsce informacją od pacjenta jest list pochwalny z podziękowaniem od pacjenta, albo z drugiej strony wezwanie do prokuratury. Oj tak. Można tak. To też jest informacja zwrotna, tak? Może być osobisty peer-to-peer. Myślę, że większość z nas to robi, nawet nie wie, w którym momencie, choćby w trakcie prowadzenia resuscytacji, jak mamy informacje ze sprzętu, dwutlenki węgla spadają, jest to popraw uciskanie klatki piersiowej. To też jest informacja zwrotna, prawda? Którą robimy. No i w końcu organizacja. Tutaj chyba to, co my musimy zacząć od dołu właśnie oczekiwać, żeby te 5 elementów zaimplementować, żeby nasza organizacja, w której my pracujemy, to wdrożyła u siebie jako procedurę, jako pewnego rodzaju standard, który się to robi. I tu się nie zgodzę absolutnie ze swoim poprzednim dyrektorem medycznym, kiedy ja zaproponowałem wdrożenie Just Culture w organizacji, w której gdzieś tam byłem w nadzorze medycznym, że Marcin, a my nie jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy. Jak nie teraz, to kiedy? Alex, tak. Alex, a czy mógłbyś w tym momencie podkreślić, że feedback między nami, medykami, nie jest krytyką nas personalnie? To narzędzie ma służyć do eliminowania niepożądanych zdarzeń, to narzędzie ma nas rozwijać, ma nas wspierać, to żebyśmy ściągnęli tą czarną szatę z tego mechanizmu, żebyśmy nie mieli takiego przekonania, że on mnie krytykuje, jak on śmiał to powiedzieć. Proszę cię, niech to wybrzmi bardzo głośno. Dobrze, to ja tylko podkreślę, że ten feedback ma oceniać konkretne zachowania i ma prowadzić do zmniejszenia ilości tych niepożądanych zdarzeń i to jest tylko powiązane z naszą mentalnością. Jeżeli zaczniemy zmieniać swoje zachowania i przyjmować krytykę, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i myślę, że musimy zacząć wychodzić z założenia, że błędy są naturalne. Ja wiem, że to mówi się, błądzić jest rzeczą ludzką, ale oczywiście my nie błądzimy, bo przecież my jesteśmy idealni. Nie. Jesteśmy ludźmi, błędy się będą zdarzać. To teraz tylko najważniejsze jest, żeby się z nich nauczyć i nigdy więcej go nie popełnić. Także absolutnie feedback nie powinien być krytyką osoby, tylko podkreśleniem negatywnych zachowań i wzmocnieniem tych dobrych zachowań, bo to też myślę, że nie wybrzmiało dostatecznie mocno, że często myślimy o feedbacku jako o tej liście rzeczy, które schrzaniłeś. No więc nie, to jest lista rzeczy, które schrzaniłeś, tak, oczywiście, ale przede wszystkim lista rzeczy, które dobrze zrobiłeś, bo musisz być utwierdzony w tym, że to dobrze robisz. Ja tylko powiem jedną rzecz, pojechałem kiedyś do takiego zdarzenia tutaj w Anglii, które było wypadkiem na autostradzie i to było zderzenie 3 samochodów, tam był pacjent uwięziony pod vanem i ja miałem przyjemność, wątpliwą, ale przyjemność być jednak w tym zespole, który zaopatrywał tego pacjenta pod tym vanem. Myśmy wtedy czekali dosyć długo na zespół straży pożarnej, żeby tego człowieka tam uwolnić, natomiast to, co mi się wydawało, to, że ta akcja była absolutnie skopana i że wszystko było nie tak i że dostałem sprzęt, którego chciałem za późno od moich emergency care asystentów tam pod tym vanem, że źle zaintubowałem, że źle odessałem, to wszystko nie było takim, jak mi się wydawało, tym bardziej nagle się okazało, że ten wypadek był filmowany przez lokalną telewizję, właśnie nawet nie lokalną, tylko angielską telewizję ITV. I on był filmowany z 2 kamer, z kamery, która była na autostradzie i z helikoptera. Myślałem, mój Boże, jestem absolutnie ugotowany. I potem co się okazało, dostałem 2 listy pochwalne. Dostałem list pochwalny od rodziny pacjenta i dostałem list pochwalny od swojego dyrektora medycznego, że wszyscy oglądali tą akcję w telewizji, ona była absolutnie świetnie przeprowadzona. Co mnie fajnie utwierdziło w pewnych sferach mojego działania. Więc tak, ten feedback nie ma tylko na celu podkreślenia, jak kijowy jesteś, ma na celu wyeliminowanie konkretnych
niepożądanych zachowań, ale przede wszystkim wzmocnienie tego pozytywnego przekazu, że jednak robimy dobrą robotę jako klinicyści, proszę Państwa. Tak, tutaj dodam od siebie, że te badania też, do których gdzieś tam wcześniej mówiłem, wykazały, że te mechanizmy, które robimy w feedbacku, powodują, że oprócz tego, że zwiększamy swoją wiedzę, czyli uczymy się, to zwiększamy też pewność siebie. Alek, tak? Że ta akcja była dobra, zwiększył pewność siebie na pewno. Tak, Są pewne jak refleksje, które gdzieś tam przyszły. Podejmowanie decyzji, jak, Alek, ty możesz powiedzieć, czy twoje podejmowanie decyzji było lepsze, szybsze po tym, jak dostałeś pochwałę, czy... Zdecydowanie. Nie, no zdecydowanie. Jasne, że moja pewność siebie... Zmianę zachowania też uzyskaliśmy. Ten decision making, nawiązek twojego walla, u ciebie na pewno też będzie pewnie lepszy. Trochę brakuje mi dzisiaj w naszej rozmowie jednego jeszcze gościa, psychologa, ratownika medycznego. Czy to byłaby Karolina Ubych, czy byłby to Szymon, czy byłby Tomek Janus. Chyba trochę nam dzisiaj zabrakło tej osoby, ale może to jest powód bardzo dobry, albo dobrze się stało, bo może kiedyś uda nam się przygotować odcinek, jak to bezpośrednio wpływa, jak już mamy omówione, co to ten feedback jest, dlaczego jak jest to ważne, a teraz jak to się będzie miało wpływ na nas, psychologię. Myślę, że to jest dobry pomysł na odcinek w NT Live, ale to może oddajmy już teraz głos naszym widzom i słuchaczom. Pan Kamil napisał taki bardzo ładny komentarz, sorry Alek, że cię tak schowałem pod tą komórką, ale pan Kamil napisał tak, czy do feedback możemy zaliczyć taki oto przykład. Przez okres kilku lat pracowałem w izbie przyjęć w szpitalu oraz w pogotowiu w tej samej miejscowości, gdzie 70% moich pacjentów trafiało do szpitala, w którym pracowałem. Następnie, będąc na dyżurze w izbie przyjęć, dopytywałem na temat pacjenta, którego przywiozłem do szpitala lub na podstawie przeglądu dokumentacji SOR, izby przyjęć i wyciąganie wniosków, ewentualnie duma. Przyznam, że był to czas najlepszej nauki. Może nieskładnie to przeczytałem, ale panowie, odnieście się do tego pytania, bo to jest de facto pytanie. Tak, to jest feedback. Bo nie każdy feedback, nie każda informacja zwrotna ma tą strukturę, o której Alek powiedział. Nie każda ma 5 punktów. To jest 5 zasad, 5 tych przekazań, tak, o których żeśmy wspominali, ale to też jest informacja zwrotna. Dlatego, że ta osoba, Kamil tutaj w tym przypadku, wyciągnął wnioski, nauczył się i podejrzewam, że jest znacznie lepszym medykiem, aniżeli by nie miał tej informacji wcześniejszej. Jak myślisz, Alek? Myślę, że tak. Znaczy, wracając też do tego poprzedniego komentarza, który ktoś z czytelników czy widzów zapytał, czy same fakty, czy komentarz. Ja powiedziałbym, że to jest na pewno feedback. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby to było określone komentarzem kogoś z zewnątrz, bo to jest tak, że czasami widzimy na przykład, nie wiem, ROSK, tak? O, pacjent przeżył, super, no to dobrze zrobiłem, ale fajnie by było, żeby ten reinforcement, to wzmocnienie tego pozytywnego sygnału było też z zewnątrz, ale na pewno, ja zgodzę się z tobą, Marcin, że do pewnego stopnia to jest feedback, tak. Świetnie, panowie. Wcześniej mieliśmy też komentarz od Marcina Felczera, Marcina Wojcieszaka, Lukasa Felczera. Nasze, czytaj polskie, podejście do informacji zwrotnej nie ma nic wspólnego z welfare. Jak to stwierdził ktoś kiedyś, diabeł tkwi w szczegółach, a Polak gardzi szczegółami. Nie lubimy, jak nam się wytyka błędy. Co na ten temat powie Marcin? To jest chyba mentalność, to co Alek powtarzał niejednokrotnie. Rzeczywiście my Polacy mamy tą brzydką cechę, że nie lubimy być oceniani. I znaczy, to jest jeden z powodów, dla których ta informacja zwrotna troszeczkę kuleje w naszym kraju, dlatego że my się boimy tej informacji zwrotnej. Ale boimy się, bo czujemy się niepewni, a czujemy się niepewni, dlatego że jest bardzo mało tego pozytywnego wzmocnienia. Bo od początku mówi nam się, co zrobiłeś źle. A warto ciągle, ja będę powtarzał i wiem, to może brzmi strasznie anglosasko, ale warto do znudzenia dawać to wzmocnienie, nawet jeżeli, wiecie co, już na poziomie szkoły podstawowej tutaj w Anglii, czy szkoły, no właśnie tak, od szkoły podstawowej, czy od przedszkola, już tutaj się wzmacnia pozytywny przekaz, tak? O, super, to zrobiłeś. I ja sobie myślę, naprawdę, chwali. O, powiem wam przykład. Pojechałem do zatrzymania krążenia. Mój drugi czy trzeci dyżur w tym kraju.
I jak to przy zatrzymaniu krążenia zakułem zewnętrzną szynę, no bo tak się kuło u nas w Polsce, tak? Przyjeżdżam na izbę przyjęć i słuchajcie, ten szef zespołu pokazuje ten wenflon szary w tej szyjnej palce, mówi, kto to zrobił? Ja mówię, ja. I cały zespół, tam 20 klinicystów, świetna robota, mówię, naprawdę, przecież to jest normalne, ale miło, tak? Więc znowu, podkreślajmy to, co jest dobre. Błędy, fajnie, że zauważyłeś, fajnie, że się nauczyłeś, tak, ale to wzmocnienie pozytywne jest bardzo ważne. Ja będę się tutaj trzymał jak pijany płotu tego stwierdzenia. Tutaj Magda Kapler napisała, chyba nie tyle nie lubimy być ocenieni, ile chodzi o formę. Magda Kapler jest psychologiem i ratownikiem medycznym też. Super, dać ją do nas. Dajesz, Magda, pozdrawiam Cię. Tak. Magda ma też doświadczenie podobne jak Tomek Janus, chyba nawet bardziej psychologiczne, ale ratownicze również, tak? Wie, co mówi. Rzeczywiście tak może być, że tutaj te efekty i rzeczywiście tu Jacek, masz rację, że brakło nam tej czwartej osoby, która by komentowała, która by pokazała nasze mechanizmy, dlaczego tak, a nie inaczej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby może kiedyś w kręgu psychologów, ratowników właśnie zaprosić panią Magdę, Karolinę Ubych. Wiemy, że z Tomkiem Janusem, no to niekoniecznie możemy sobie na to pozwolić, ale może z innymi ratownikami, psychologami, czy też psycholożkami, bo pani Magda jest przede wszystkim psycholożką, należy to podkreślić, więc jak najbardziej zapraszam pani Magdaleno do kontaktu, może uda nam się kiedyś na ten temat porozmawiać. Pan Łukasz napisał taki bardzo ładny komentarz, dobry feedback nas rozwija, wzmacnia, wydaje się być taką szczepionką na wypalenie zawodowe. O, to ciekawe jest. Panowie, komentarz do komentarza, to mi się podoba. Świetny przykład, bo zresztą nawet nie feedback, tylko nie każdy z nas sobie tak stanie, jak pojedzie do wyjazdu, gdzie coś konkretnego się stało. Ja nie mówię o liczbie tych wyjazdów, które teraz jesteśmy obarczeni, ale tego nie zmienimy, słuchajcie, trzeba robić swoją robotę jak najlepiej i pomagać tym osobom. Natomiast jeżeli wyjedziemy do konkretnego wyjazdu, czy to zatrzymanie krążenia, czy wypadek komunikacyjny, gdzie naprawdę trzeba było się napracować i zrobiliśmy tą robotę, nie użyję słowa udało się, bo nie chodzi o to, że nam się nie udawać, mamy robić robotę i zrobiliśmy dobrze swoją pracę, pacjent przeżył dzięki naszej dobrej pracy. Słuchajcie, nic tak nie uskrzydla nas medyków, jak właśnie ta dobra robota i to jest świetny komentarz, że jest to jakaś szczepionka na to, żeby nie zwariować, nie wypalić się za szybko zawodowo, no plus oczywiście dbanie o swój dobrostan. Well-being, czyli odpoczynek na przykład. Tak? Zanim przejdziemy do kolejnych komentarzy, kolejnych pytań, ja tylko pozwolę sobie, drodzy Państwo, przypomnieć, że dzisiejszy odcinek poświęciliśmy pamięci Łukaszowi Markowskiemu, George'owi, który jutro będzie żegnany w Kostrzynie nad Odrą w Polsce. Kto tylko może, niech się pojawi w tamtym miejscu, żeby pożegnać Łukasza, żeby być wspólnie z ratownikami, ratowniczkami, lekarzami, lekarkami, pielęgniarkami, pielęgniarzami, którzy dla Łukasza tam jutro przyjadą. A jeżeli możecie Państwo wesprzeć naszą akcję na zrzutka.pl i wrzucić kilka złotych do puszki, żeby dzieciakom i żonie Łukasza było łatwiej w tym bardzo trudnym dla nich czasie, to bardzo Was o to osobiście proszę. Rzadko kiedy proszę o coś w NT Live, w takiej prywacie, ale dzisiaj pozwolę sobie taką prywatę strzelić. Tak więc zapraszam i bardzo Wam, drodzy Państwo, dziękuję. Czekam na kolejne komentarze. Pan Adrian napisał, jeszcze lepiej by było, gdyby na feedbacku zależało naszym pracodawcom i Ministerstwu Zdrowia, a nie tylko częścią końcowego ogniwa systemu. I Panie Adrianie, o tym bardzo często mówi Bartek Zimoch, którego bardzo pozdrawiamy. To płatnikowi powinno zależeć, to ministerstwu powinno zależeć. Strzał w dziesiątkę. Chyba się Pan konsultował z Bartkiem. Panowie, co Wy na to? Ja tylko dodam może jedno, bo tutaj w Anglii była taka dyskusja dosyć dawno temu na temat, jak bardzo feedback wpływa na jakość wykonywanej w pracy i kto powinien być zainteresowany feedbackiem. I okazało się,
proszę Państwa, że pracodawca powinien być tym najbardziej zainteresowanym, a to z tego powodu, że osoba, która, myślimy o klinicyście, która nie ma stałego feedbacku, która nie ma dobrego feedbacku, będzie wypalona zawodowo i odejdzie z takiego zawodu prędzej czy później, ale zanim odejdzie, będzie bardzo wielokrotnie na zwolnieniu lekarskim, przez co spowoduje ogólne pogorszenie performance'u danej stacji czy danego rejonu, więc pracodawca będzie musiał organizować zastępstwa, więc będzie musiał reorganizować grafik i tak dalej, więc wracamy do tego magicznego słowa dobrostan, więc jakby mój punkt widzenia jest taki, że pracodawca powinien być jak najbardziej zainteresowany właśnie z powodów dwóch. Po pierwsze dobrostan, czyli ten mityczny grafik. Po drugie to, że jeżeli mam dużo dobrych ratowników, czy personelu medycznego, bo też pielęgniarki, przecież koleżanki z systemu jeżdżą w zespołach naszych, to będę miał mniej skarg, to jest to słowo, mniej skarg od ludzi, mniej pozwów od pacjentów i rodzin pacjentów, czyli moja firma będzie działała szybciej, sprawniej i lepiej i bardziej bezproblemowo, więc tak naprawdę tu są wszyscy zainteresowani, tylko jeszcze warto, żeby decydenci mieli tego świadomość, bo na razie, jak tutaj co rozumiem z komentarzy, jeszcze niestety u nas w kraju tego nie ma. Znaczy ja tutaj do tego wcześniejszego komentarza, że powinno zależeć naszym pracodawcom, czy płatnikowi, to co Jacek powiedziałeś, podam dwa przykłady fajne. Jeden przykład to jest Słowacja, czyli kraj na południu, tak, który kontraktując, bo oni mieli podobny system kontraktowania usług ratownictwa medycznej w Polsce, czyli publiczne przetargi, gdzie podmioty różne mogły też prywatne w tym uczestniczyć i nadal funkcjonują w systemie, ale jeden z elementów, które jest brane pod uwagę, jest kryterium jakościowe, ale nie kryterium jakościowe na zasadzie posiadania ISO, czy tam współpracy z jakimiś tam agencjami, a oni w tym przypadku, gdzie ten punkty za to się dostaje, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, w konkursie, co jest w ogóle jakimś absurdem. Natomiast oceniają, jak dany dysponent, ile ludzi uratował, jaka była skuteczność tego ratowania. Nie znam, słuchajcie, mechanizmów, w jaki sposób były one wyciągane, ale też to jest pewien rodzaj informacji zwrotnej, który powoduje, że ci lepsi dysponenci mają większe szanse dostania za to punkty. A drugi przykład, słuchajcie, to są Stany Zjednoczone, tylko nie jakieś duże pogotowie przy jakimś tam fire department, tylko słuchajcie, ochotnicze pogotowie na północy stanu Nowy Jork, gdzie była jedna aż karetka ochotnicza. Jak oni pozyskiwali pieniążki z danego hrabstwa? Otóż na spotkaniu przychodzili i mówili, w tym roku uratowaliśmy tyle ludzi. Dzięki temu, że uratowaliśmy tyle ludzi, to oni wpłacili do budżetu hrabstwa tyle pieniędzy. I tych pieniędzy jest mniej niż to, co chcemy od was na funkcjonowanie. Jak nam dacie tyle pieniędzy, to my uratujemy jeszcze więcej ludzi, bo będziemy skuteczniejsi, wydajniejsi, dlatego że działa informacja zwrotna. Czyli dwa takie przykłady, słuchajcie, dlaczego to, co tutaj napisał kolega, dlaczego powinno zależeć Ministerstwu Zdrowia i organizacjom, które nas zatrudniają, aby ta informacja zwrotna działała. Słuchajcie, jest zaproszenie wstępne od ratownicy ratownikom na forum w Legnicy, bo chyba temat został podłapany i chyba się spodobał, tak więc Hepner, pakuj walizki i przylatujesz do Legnicy, czekamy na oficjalne... Ja już zapakowałem na Legnicę, więc Alek, dajesz. Mam nadzieję, że uda się tam spotkać. Ja bardzo dużo o forum legnickim słyszałem. Nie miałem nigdy tego zaszczytu tam uczestniczyć, ale panowie jesteście fachowcami tutaj w tej dziedzinie, albo w Bystrej nawet. Słuchajcie, kolejne zaproszenie do Bystrej, Legnicy. To są ci sami organizatorzy. I Bystra, i Legnice to są ci sami organizatorzy. Tutaj forum, czy profil ratownicy, ratownikom, nie wiem z kim rozmawiam, Jacek mam na imię, proszę się ujawnić, jeśli to nie problem, Marcin ma już zarezerwowane inne tematy, ale słuchajcie, drodzy panowie, pojawił się komentarz od pana Rostowskiego, Pawła Rostowskiego. Panie Pawle, fajnie, że pan z nami po raz kolejny jest. Jeśli feedback dostajemy od osoby, która jest niejako naszym autorytetem, jest osobą, która może nam coś ciekawego powiedzieć, to okej, ale co jeśli jest
jest to ktoś, kto co dyżur klepie o tym, że znowu kogoś mi przywieźli, a potem próbujemy otrzymać jakieś informacje od tej osoby, ile razy wam się to zdarzyło, ile razy patrzą jak na kosmitę na taką osobę. No odnieście się panowie do tego, bo to jest tak mocno trochę z życia wzięte, jak sobie poradzić z takimi postawami. Może tutaj po polskiej stronie wiemy jak jest, ale może trochę Alex na ten temat powie. To znaczy, nie chcę idealizować środowiska brytyjskiego i nie chcę idealizować tej służby zdrowia, bo mamy tutaj wiele bolączek. Natomiast jedna z takich bardzo ważnych rzeczy jest, że nawet jeżeli są tacy klepacze, którzy są troszeczkę nie do końca zapaleni do swojej pracy, to nie do końca jest to ich sprawa, to oni jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w tym systemie być, tak powiem, spojrzanym jak na kosmitę. Oczywiście nie zawsze taki feedback dostaję od takiej osoby, ale zwykle taka osoba mnie wtedy kieruje do kogoś, tak? Jeżeli nie ma ochoty ze mną rozmawiać, to ona mi mówi, wiesz co, idź do konsultanta, tam jest konsultant, zapytaj go. I tyle. Natomiast jeżeli chodzi o taką percepcję osoby, która chce feedbacku, to ta percepcja jest zawsze pozytywna. Nawet jeżeli jest to taki opindalacz, któremu się nic nie chce, to on mnie gdzieś skieruje, ale nigdy nie oceni mnie nawet, tak powiem, w myślach, bo dalej, powtarzam, ta kultura rozmowy o tym, co zrobiłem i jak zrobiłem, jest tutaj przemożna. Marcin? Trochę odnieść się do słowa Pawła. Znamy się z Pawłem, pracowaliśmy razem zresztą w tej firmie, w którym Alkiem żeśmy pracowali. Generalnie to chyba, wydaje mi się, trzeba robić w tym kraju swoje. Nawet jeżeli ktoś nas nie słucha w danej jednostce, i tak zróbmy swoje. Mówmy. To jest nie nasz problem, słuchajcie, w danym momencie, tylko problem tej drugiej osoby, jeżeli nie uzyska tych informacji, które chcemy przekazać. Ratownik na Wyspach, Paweł Bednarenko, myślę, że chyba o nim tutaj jest mowa. Jeżeli nie o tego Pawła chodzi, to ja przytoczę właśnie to, co napisał Paweł. Myślę, że równie ważny jest feedback w czasie prowadzenia działań medycznych w opiece nad pacjentem. Prostym przykładem może być na przykład ALS. Ostatnio brałem udział w działaniach ratowniczych, gdzie pacjent miał bardzo trudne do zabezpieczenia drogi oddechowe. Przy prowadzeniu RKO zwykle mamy jedną osobę, która stoi z boku i pełni rolę team lidera. Ta osoba co pewien czas zbiera, ale i udziela feedback. I tak na przykład po przyjęciu informacji o tym, że pacjent się źle wentyluje, zgodnie z listą, checklistą, ten komentarz twój, Pawle, jest dosyć długi, ale to jest świetne rozwiązanie, bardzo stosunkowo proste rozwiązanie, które można byłoby wykorzystać, tylko od razu powiemy, no ale mamy za mało ludzi w NZK, jeździ 2 osoby, a nie 3, musimy sobie radzić, jesteśmy 50 kilometrów od najbliższego zespołu. Tak, możesz. Oczywiście mogę się odnieść, słuchajcie, trochę do tego słowa. To się zmienia troszeczkę. To się zmienia, bo zauważyłem, że ja nie wiem, jak inne dyspozytorie, to myślę, że koleżanki, koledzy z Polski mogliby napisać, ale w Warszawie już jest tak, słuchajcie, dyspozytorskie DM07 robi tak, że jeżeli ma zgłoszenie o zatrzymanie krążenia i wie, że jest to zatrzymanie krążenia, to wydysponuje 2 zespoły do zdarzenia. Po to, żeby zwiększyć tą liczbę rąk do pracy. I wtedy rzeczywiście to jest kwestia wtedy dogadania się na miejscu, kto będzie tym liderem. No bo 4 osoby, słuchajcie, już w trakcie RKO, to jest świat i ludzie. Ja mogę tylko powiedzieć, że w miejscu, gdzie ja pracuję, to operator wysyła 2 najbliżej usytuowane zespoły. I dzisiaj na zatrzymaniu krążenia były 3 karetki, czyli było 6 osób, był rendezvous i był single unit. Tyle było osób do jednego człowieka. To ja podbiję stawkę i powiem, że u mnie się dysponuje 2 zespoły plus team lidera, ale, co jest bardzo ważne, w Anglii, a przynajmniej w tym rejonie południowej Anglii, gdzie pracuję, bardzo silna jest współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i na przykład tak pogotowie szkoli tak zwanych first responderów, czyli na przykład, nie wiem, jestem sobie szewcem, jestem sobie sklepikarzem, idę na tam chyba, już nie pamiętam, 2-tygodniowy kurs i potem dostaję defibrylator, AED i jakiś tam zestaw pierwszej pomocy i jeżeli zgłaszam się na dyżur, bo to oczywiście wolontaryjnie tam wypełniam grafik dostępności, to jestem pod telefonem i jeżeli zatrzymanie krążenia zdarza się, no, powiedzmy chyba w promieniu 3 mil, czyli
5 kilometrów, to jestem wzywany. Wojsko i ich first responderzy też możemy dysponować. Dysponujemy tak zwanych fire responderów, czyli członków z Ochotniczych Straży Pożarnych po przeszkoleniu medycznym. Czyli ta ilość rąk do pracy jest większa, nawet jeżeli nie mam wolnego zespołu, to zawsze ktoś tam jest wysłany. Zaczynamy, przepraszam, że się wtrącę, ale chyba meandrujemy. Zaczynamy mówić o rozwiązaniach systemowych. Tak, rzeczywiście, co do wracania do odpowiedzi na pytanie, w trakcie RKO ten team leader, który będzie dawał feedback, to już podałem przykład właśnie choćby z ETCO2, odczytami, słuchaj, popraw uciskanie klatki piersiowej, bo spadają tlenki węgla, tak? Albo to jest informacja, że trzeba zmienić osobę w uciskaniu klatki piersiowej. Natomiast, tak jak mówię, no, ten feedback pojawia się na każdym etapie naszej pracy, czy to pracy w trakcie prowadzenia resuscytacji, gdzie na podstawie wyników, czy też na SOR-ze, wyników laboratoryjnych, my zmieniamy nasze postępowanie. To jest informacja zwrotna. To jest informacja zwrotna od pacjenta, czy go nadal boli po podaniu leku. Jak on ocenia ból? Z kolei te skale RSI, NSR skala bólu, prawda, którą my teraz wypełniamy w naszych KMCR-kach, to też jest jakaś informacja zwrotna, bo boli mnie tak, daje lek, a teraz boli mnie tak. To też jest informacja zwrotna. Czyli na każdym etapie naszej pracy pojawia się jakiś rodzaj feedbacku. Pacjent też ma wyobrażenie, mówimy mu, że taka cyfra spowoduje konkretne nasze działania. Jeżeli tę cyfrę postawi w innym miejscu, no to będzie miał też inną pomoc od nas udzieloną. Dziękuję Ci za przykład leczenia bólów u pacjentów, bo niedawno z panem profesorem Klaudiuszem Nadolnym między innymi o tym rozmawialiśmy i tu jest też sporo do zrobienia, ale zostawiamy to na inny odcinek. Pani Agnieszka zadała pytanie, czy myślicie panowie, czy feedback można by pokusić się o wprowadzenie do algorytmu postępowania jako standard takiego postępowania? Panowie, odpowiedzcie. Może ale i teraz algorytmów jakich sobie odpowiedzmy na pytanie? No może czynności jeżeli życie, nie wiem. oczywiście, bo jeśli mówimy na przykład o algorytmach, czy to ERC, czy też AHA, to ten feedback tam jest. Alex? Ja tylko mogę zgodzić się z tym, co Marcin powiedział, natomiast dodać jedną rzecz. Tutaj, w tej anglosaskiej rzeczywistości, w której ja pracuję, to feedback jest tak naturalną rzeczą, że nawet nie trzeba jej dodawać, bo to wiadomo, że to się robi, ale no, jeżeli chcemy, to dlaczego nie? Ja nie jestem przeciwnikiem zapisywania tego w standardzie po to, żeby nauczyć, żeby gdzieś zacząć wyrabiać tą kulturę feedbacku. Natomiast tak jak mówię, w tym środowisku, w którym ja teraz pracuję, feedback jest naturalny, tak jak wszystko inne, jak nie wiem, defibrylacja rytmu do defibrylacji i niedefibrylacja rytmu niedefibrylacyjnego. W trakcie przygotowania do odcinka rozmawiałem z pewną osobą, która bardzo mocno zainteresowana jest środowiskiem medycznym w Polsce i dyskutowaliśmy, jak ten odcinek dzisiaj będzie wyglądał i osoba, z którą rozmawiałem, powiedziała, że to powinien być wprowadzony jakiś taki nakaz, a ja od takich nakazów jestem trochę dalej, może dlatego, że też już od 9 lat wykonuję swoją pracę poza Polską, ale może to jest ściśle związane z naszą mentalnością, że w Polsce musimy komuś nakazać, żeby to zrobił, a ty, co powiedziałeś przed chwilką, jest to tak naturalne jak to, że rytm do defibrylacji defibrylujemy, a tego, którego nie defibrylujemy, więc może to jest taka prosta rzecz, którą moglibyśmy rozwiązać. Co do nakazu, tutaj Marcin napisał komentarz i tu się w pełni 100% zgadzam. Nadmierne formalizowanie feedbacku w Polsce miałoby odmienny efekt. Zaczęlibyśmy z tym walczyć. Co jest z nami czasami, to ja nie wiem. Dziękuję Ci, Marcinie. No ale Marcin jest takim papierkiem lakmusowym na wiele rzeczy i tu trzeba Marcinowi oddać tę nie tylko fachowość, ale tę wrażliwość, którą on naprawdę wskazuje. Polecam Państwu ciekawy artykuł o misiach ze strony Lukas Felcher, to już tak zupełnie nawiasem mówiąc. Drodzy Państwo, mamy 20:57, ponad 100 osób jeszcze z nami, co bardzo nas cieszy, czyli ten temat Państwa bardzo mocno interesuje i jesteśmy Państwu za to bardzo wdzięczni, że poświęciliście dzisiaj swój czas na te kwestie. Zostawiamy jeszcze Wam przez chwilkę, drodzy Państwo, tę przestrzeń do tego, żeby komentować, żeby zadawać pytania. Zróbcie to, bo naprawdę warto naszych gości jeszcze przez chwilkę pomęczyć, a ja jeszcze wrócę do naszej takiej rozmowy. Jakbyście panowie mieli
tak sobie zamarzyć, tak sobie wymyśleć po swojemu, jakbyście chcieli, żeby to w kilku zdaniach ten feedback wielowątkowy miał wyglądać, z tymi wszystkimi idealnymi rozwiązaniami, no to w tych kilku zdaniach, jak by on miał wyglądać, zdaniem Marcina? Ja chciałbym, żeby po przyjeździe do szpitala, jak przekazuję mojego pacjenta, żebym mógł uzyskać bez problemów informacje na temat z komentarzem, najlepiej właśnie klinicysty, o której mówi Alek, i żeby po tych 2 tygodniach ponownie móc się spotkać z całym zespołem, który był zaangażowany w udzielanie pomocy i leczenie tego poszkodowanego, tego pacjenta, żebyśmy wspólnie dążyli do tego celu, jakim jest to, żeby ta osoba wyszła ze szpitala zdrowa. Mhm. Alex, żeby kolejni również wychodzili. Mhm. Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i ja tylko dodam do tego, co powiedział Marcin, że żeby klinicyści w Polsce, i to tak samo pielęgniarki, jak i ratownicy i wszystkie inne specjalności, miały wsparcie od pracodawców, bo to jest też bardzo ważne, żebyśmy nie czuli się w tym osamotnieni, że ja tutaj chcę nie tylko tam odbębnić te 200 punktów edukacyjnych, chyba jeszcze ciągle jest, prawda? Tak, 200 tak. punktów, tak. No, nie tylko chcę tylko odbębnić te 200 punktów, tylko naprawdę chcę się nauczyć, bo ja powtarzam, że medycyna powinna być pasją i ja się chcę nauczyć i chciałbym mieć w tym wsparcie. I tego życzyłbym sobie, tak powiem, życzenie do złotej rybki Entelife, to żeby polscy pracodawcy wspierali klinicystów, bo to naprawdę jest w interesie każdego pacjenta, klinicysty i pracodawcy. Tutaj nie ma przegranych, tutaj nikt nie płaci frycowego, proszę Państwa. Tu naprawdę to jest wspólne dobro. Tu rzeczywiście, ale jeszcze taką dygresję wrzucę a propos wsparcia organizacji pracodawcy. To jest fajnie, że ostatnio Ministerstwo Zdrowia wrzuciło infografikę o nieuzasadnionych wezwaniach. Widzieliście panowie na pewno. No tak, w końcu się PR ruszył, to ja się bardzo cieszę. Może to przez Entelife, słuchajcie. Szkoda, że Ministerstwo Zdrowia nie idzie dalej i nie daje wsparcia dla dyspozytora, choćby w prostocie informacji zwrotnej, jak przyjmuje albo odmawia wezwania. Bo dyspozytor się boi, że zostanie ukarany. Dlatego przyjmuje wezwania. To ja tylko dodam jedną rzecz. W Anglii dyspozytor nigdy nie odmawia wezwania, ale to nie dlatego, że on wysyła do wszystkiego, bo w zeszłym roku 111 przyjęło ponad 5 milionów rozmów. W Anglii nigdy nie odmawiamy wezwania, zawsze dostarczamy pomoc, jakiej pacjent potrzebuje. Więc jeżeli kierujemy go do lekarza POZ-u albo wysyłamy do niego zespół, nie wiem, z pracowników socjalnych albo jakkolwiek inaczej go nie kierujemy do każdego innego obszaru opieki zdrowotnej, to my zawsze dajemy mu najlepszą pomoc, jaką znowu chodzimy na organizację, tylko wiesz, miałem komentarz co do wsparcia organizacji. No dobrze, ale chodzi mi tylko o język, bo to wracamy do języka. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć zmianę od języka i od tego, co mówimy i komu mówimy i jak mówimy, ale to ja już dziękuję. No tak, bo to są ważne kwestie. Pani Magda napisała, oczekiwania versus rzeczywistość. Kiedyś dzwoniłam 2 razy do szpitala zapytać o losy pacjenta, spotkałem się z ogromnym zdziwieniem i pytaniem, co tam poszło nie tak, że tak się dopytuje. No i droga pani Magdaleno, no to ja zawsze jestem fanem kilku stwierdzeń, takich mott życiowych i jedno z nich to jest, autorem jest Marcin Gbiorczyk, kropa drąży skałę. Jak 50 osób zadzwoni, tak jak pani, do tego szpitala, to ktoś powie, kurczę, może jest coś na rzeczy, może warto o to pytać. Nie wiem, panowie, czy się zgodzicie ze mną, ale to jest właśnie takie organiczne zmiana świadomości i mentalności naszej. Marcin. Pewnie tak. Pewnie tak. No, Magdę też znam, niestety. I wiem, że ona dopytuje w tym sensie, w tych celach, o których tutaj rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście odbiór i chyba dobór słów, które stosujemy. I to, że przez wszystkie lata, jeżeli ktoś dopytywał pacjenta o jego losy, to raczej pewnie prokurator najczęściej, więc dlatego się myślę, że boimy. Alex, ty jesteś wykładowcą akademickim, wykładasz w Cambridge, świetny uniwersytet, pięknie położony.
Dziękuję. Niedawno, kiedy gościliśmy Groszka, fantastycznego gościa, który też w tamtych okolicach szalał, tak zaszalał, że wrócił do Polski, opowiadał o Cambrii, piękne miejsce. No i akademiku nasz drogi, to pytanie do ciebie. Krzysztof Pigulski z Paramedic Photo Art, którego pozdrawiamy, pyta o takie coś, albo może stawia takie wyzwanie do środowisk akademickich. Czy w trybie nauczania nie powinno się wprowadzić takiego przedmiotu jak feedback? No ale chyba trochę jest taki przedmiot, który nazywa się komunikacja. Tu, gdzie jestem, jest. Nie wiem, jak tam jest u was. Ale jest. To znaczy u nas, przynajmniej w Cambridge, czyli na uniwersytecie, w którym pracuję, system jest, czy program jest tak skonstruowany, że na pierwszym roku uczymy studentów umiejętności twardych, czyli technicznych. Na drugim roku, i to zależy od programu, bo tam są dwuletni taki kurs, który proponujemy ludziom już jakimś doświadczeniem zawodowym. Zwykle są to technicy albo emergency care assistants, albo na trzecim roku. Dodajemy do tych umiejętności technicznych i patofizjologii, fizjologii i tak dalej, biochemii, dodajemy cały duży moduł, który nazywa się, pozwólcie, że szybko spróbuję przetłumaczyć, holistyczne podejście do pacjenta i zespołu terapeutycznego, tak to mniej więcej brzmi. I w ramach tego modułu uczymy się o tym, jak stawiać pacjenta w centrum opieki, czym się różni ten patient center care, czyli opieka z pacjentem w środku przeciwko clinician center care, czyli tam, gdzie klinicysta jest najważniejszy, bo wbrew temu, co Państwo myślicie, wcale nie zawsze ten patient center care jest dobry. Czasami ten clinician center care jest lepszy, ale to o tym kiedy indziej. Ale również uczymy się tam o feedbacku i jednym z takich zajęć, w którym ja uczestniczę z dziką przyjemnością, ja opowiadałem kiedyś Marcinowi o tym, to jest takie zajęcie dwudniowe, w którym w dniu numer 1 ratownicy robią jakąś resuscytację. Dajemy im jakiś tam... Ale kantuję cię, dlatego że to jest ten temat, który mówił Tomek właśnie, że do Legnicy mam coś innego. Aha, dobrze, to w takim razie nie powiem, ale powiem, że feedback gra dużą rolę w tym i naprawdę to jest niesamowite. My uczymy tego feedbacku. Także co jeszcze bardzo ważne, kiedy chcesz się rozwijać jako ratownik w Anglii i chcesz rozwijać się w tej edukacyjnej ścieżce, to żeby iść wyżej, żeby dostać te gwiazdki clinical mentora albo clinical team educatora, musisz przejść tygodniowy kurs, który nazywa się wsparcie osób uczących się w praktyce, supporting learning in practice, albo wsparcie uczenia się w praktyce i tam jednym z takich zajęć jest właśnie feedback, jak sprawić, żeby twój student nie czuł się odrzucony, żeby twój student czuł się zaopiekowany, jak dostarczyć złą wiadomość, jak dostarczyć złą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Różne są te kursy prowadzone przez różnych operatorów czy różne uniwersytety, jedne są lepsze, drugie gorsze, ale zawsze trzeba taki kurs przejść, żeby zostać clinical mentorem. Także to jest też taka informacja dosyć ważna, wydaje mi się. Paweł Bednarenko, fajnie Paweł, że jesteś z nami. Należy przypomnieć, że wydarzenie dzisiejsze po raz kolejny zostało przygotowane przy współpracy z portalem Ratownik na Wyspach, za co Pawłowi bardzo dziękuję. I nie tylko z Pawłem, ale z całym szeregiem wielu osób. Paweł napisał, że takie coś bardzo prostego, ale zobaczcie, jak często chyba o tym w ogóle zapominamy, że przy feedback bardzo ważny jest szacunek do innych ludzi. Bez szacunku do innego człowieka czy innego zawodu często tego rodzaju feedback może być szkodliwy. Tak więc dzięki Ci, Pawle, że wracasz do takich bardzo elementarnych kwestii, niezwiązanych w ogóle z medycyną przedszpitalną, ale w ogóle do szacunku do drugiej osoby. Tak więc bardzo za to Tobie dziękuję. I się bardzo cieszę, że takie komentarze też tutaj padają. Pan Tomasz Gerwatowski napisał: nie usprawiedliwiajmy się i nie unikajmy konfrontacji w razie krytyki. Dzięki Panie Tomaszu, dzięki za logo motocykla i dzięki za Pański komentarz, bo on jest bardzo cenny. I jest jakaś prośba, słuchajcie, czytam na gorąco. Ja mam prośbę do Entelife, koniec z zaproszeniami Alexa, bo tylko się człowiek denerwuje i dostrzega, jak nam daleko do cywilizowanego, normalnego świata. Panie Tomaszu, ja jestem pierwszym fanem i pierwszym ambasadorem polskiego EMS-u za granicą i też będę pierwszym takim krytykiem, który będzie mówił, co mamy do zrobienia, ale niech mi Pan wierzy, że
ten normalny świat jest naprawdę też w Polsce. W dużej mierze jesteśmy dużo lepiej i inaczej przygotowani. Proszę mi wierzyć. Ja myślę, że faktycznie, Jacek, to jest dobra pomysł, żebyś ty się pojawił w Legnicy i Aleks się pojawił w Legnicy, żeby pokazać naszym polskim kolegom, że to my tworzymy system i my jesteśmy tą wartością nabytą, największą, nad którą przesyłam i ten nasz system jest bardzo dobry. To ja tylko powiem jedną rzecz, że moje pogotowie niedługo zacznie rekrutację w Polsce, to wiem, nie wiem dokładnie kiedy, ale wiem, że zacznie, natomiast dyrektor tego pogotowia, a właściwie dyrektor do spraw edukacji, który jest tuż pod samym prezesem, powiedział mi kiedyś tak, że on, kiedy dowiedział się, jak wspaniale są polscy ratownicy i jak świetnie wyedukowani są, wydaje mu się, że tak naprawdę gdyby wziąć wszystkich ratowników z Polski i przenieść do Anglii, to byłby idealny system, bo wtedy te rozwiązania systemowe, które mamy w Anglii, naprawdę dobrze działające, byłyby uzupełnione świetnie wyszkolonymi ludźmi, którzy chcą zmiany i którzy są naprawdę na wysokim poziomie, więc myślę, że nie ma się czego wstydzić, tylko te rozwiązania systemowe. Krzysiu Pigulski takie hasło napisał, system to my, to idealnie się wpisuje w takie hasło na banerach pierwszomajowych. Krzysztof obiecuje, system to my. Słuchajcie, bo my żeśmy też już ostatnio rozmawiali z profesorem Nadolnym. Bardzo często mówimy o tych rzeczach, które idą źle, które idą do bani, jak się to mówi bardzo brzydko, przepraszam, że na antenie takie słowa używam, ale bardzo rzadko też się chwalimy nawzajem. Cieszymy się z tego, że zrobiliśmy coś dobrze. Dzisiaj Aleks na ten temat mówił. Ktoś od razu powie, że jesteś zadufany w sobie, że się sam chwalisz. Dzisiaj ktoś tam napisał coś do mnie, ja powiedziałem tak, jestem fajny i uważam, że jest okej, bo zrobiliśmy coś dobrze fajnego i dlatego należy się z tego cieszyć, a nie tylko non-stop te kule u nogi pchać i te 3 metry pod wodą siedzieć, bo myślę, że też mamy taką tendencję do tego, że nie przyjmujemy dobrego, pozytywnego feedbacku i mamy z tym problem, bo od razu nastawiamy się, co się za tym kryje, gdzie walnie ta bomba. Tutaj Marcin o tym dzisiaj mówił. Tak więc tak. Cieszę się bardzo. Może taki hashtag wymyślimy. Lukas Felcher, my system. Taki... To nawet międzynarodowy, bo to można poczytać jako my system. Słuchajcie, ostatnio byłem w ECS-ie, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i tam, wiecie, dużo historii związanych z Solidarnością i prezydent Wałęsa przemawiał przed kongresem i tutaj Łukasz Derkacz napisał te słynne słowa "We the system". Powinno być, wiemy co pan prezydent powiedział. Drodzy Państwo, zanim się pożegnamy, to poproszę jeszcze naszego gościa Marcina, żeby zarekomendował pewną książkę, może coś ciekawego dla nas, a Aleksa Hepnera z racji tego, że niedawno rekomendował, to chciałbym, Aleks, żebyś znalazł 2 wydarzenia w Wielkiej Brytanii, na które może Państwo z Polski chcieliby się pofatygować, żeby zobaczyć, żeby uczestniczyć, żeby odwiedzić, żebyście Państwo sami się przekonali, że tak rzeczywiście może to funkcjonować. Tak więc Marcin, jaka jest rekomendacja Twoja literatury, a Ty, Alek, szybko myśl o 2 wydarzeniach, które polecisz w 2023 roku w Wielkiej Brytanii. Jasne. Słuchajcie, dość nietypowa książka, bo to jest belerystyka. O, przepraszam, w ten sposób muszę kamerę ogarnąć. O, to jest książka kapitana doktora Adama Kamińskiego "Wojna, ludzie i medycyna". To są jego wspomnienia, może inaczej, kapitan Kamiński, doktor chirurg, torakochirurg po wojnie w Polsce, był oficerem II Korpusu Polskiego. Między innymi pod Monte Cassino udzielał pomocy rannym żołnierzom. I to są jego wspomnienia, słuchajcie. Bardzo fajny kawał historii, jak to kiedyś wyglądało, w jaki sposób się leczyło tych ludzi, plus kupę ciekawych anegdot, czasem śmiesznych, czasem tragicznych, ale naprawdę polecam. Dość stara książka, gdzieś można jeszcze znaleźć w antykwariatach. Jeżeli macie okazję, przeczytajcie, bo my też jako Polacy nie mamy się coś wstydzić, jeśli chodzi o rozwój medycyny, prawda? Tak wiemy, wszyscy gdzieś tam na polu walki ona się wykluwała i później to doświadczenie przecież ten lekarz przeniósł tutaj do Polski jako chirurga, bo był chirurgiem, torakochirurgiem po wojnie. Bardzo Ci dziękuję, ale zobaczcie, teraz nieszczęśliwie to, co się dzieje, wojna w Ukrainie, za chwilę, tak jest zrobione zdjęcie, dzięki Ci, Marcinie, wojna w Ukrainie, za granicą i wiemy, jak wielu polskich medyków, między innymi Ruda ze swoją ekipą, tam
pomaga żołnierzom, pomaga cywilom, więc w tym momencie nabywa cenne informacje. Ruda, uważaj tam na siebie, mam nadzieję, że jak wrócisz w jakieś bezpieczne miejsce, to uda się spotkać w NT Live, żebyśmy na ten temat porozmawiali, bo no niestety wielka tragedia, ale że z drugiej strony to jest chyba no takie realne pole zdobywania wiedzy, umiejętności, oby jak najrzadziej się dało, znaczy trzeba byłoby to wykorzystywać, ale jednak to się teraz dzieje. Cieszę się bardzo z tej rekomendacji, szczególnie w tym czasie, szczególnie z Twoich ust, że ona padła. Zapraszam Państwa, dzielcie się również w komentarzach swoimi propozycjami, jeśli chodzi o podręczniki, książki, literaturę, którą warto czytać i mieć nie tylko do gromadzenia kurzu. No ale dobra, to teraz zostawiamy, przekazujemy głos Aleksowi. Aleks, masz pozdrowienia od Marka Wojewody, od naszego człowieka w Norwegii, który mówi, że jesteś the best gość. Nie wiem, co zrobiłeś, nie wiem, co powiedziałeś, ale Wojewoda tak uważa. Dziękuję, Marku, bardzo miłe. Powiem tak, znalazłem tak naprawdę jedno fajne wydarzenie, bo problem z Anglią jest taki, że tych wydarzeń jest sporo lokalnych i myślę, że tak naprawdę ono spina w wiele takich różnych lokalnych przedsięwzięć. To jest Emergency Services Show, o których już dawno rozmawialiśmy, Jacku. Tak. Tym razem we wrześniu 2023 w Birmingham. To jest ważne, że to w Birmingham, ponieważ tam jest lotnisko. I wydaje mi się, że jakieś tam linie z Polski latają, a to jeżeli chodzi o Anglię, to naprawdę jest duże udogodnienie, jeżeli w pobliżu jakiegoś wydarzenia jest lotnisko, po prostu przylatujesz do Birmingham, a tam jest chyba 15 minut kolejką i jesteś na targach. W tym roku te targi nie były jakieś super absolutnie odjechane, natomiast w zeszłym roku były absolutnie odjechane. Mamy nadzieję, że w 2023 będą jeszcze lepsze, bo odpowiedni feedback był dany przez gości tego show, bo oni zawsze pytają o feedback, przysyłają ci 33 maile z różnymi pytaniami, a jak to, a jak tamto, więc już organizatorzy wydali publikacje, w których napisali, że biorą pod uwagę nasze uwagi. Co jest na Emergency Services Show? Są wszyscy, jest wojsko, straż pożarna, jest policja, służba graniczna, jesteśmy oczywiście my, czyli ratownictwo medyczne, są stoiska różnych producentów hełmów, butów, odzieży, plecaków, są pracodawcy, którzy zachęcają do pracy u nich, są rozwiązania z manual handling, czyli podnoszenia i transportowania pacjentów do karetki, żeby sobie pleców nie nadwyrężać, można się zapoznać z bardzo dużą ilością rzeczywiście interesujących rozwiązań. I to tak mówię, nie tylko z stricte pogotowia ratunkowego czy ratownictwa medycznego, ale szeroko pojętego ratownictwa, czyli takiego angażującego również straż pożarną, a są pokazy ratownictwa, tak naprawdę mistrzostwa, bo tam się zespoły z różnych krajów, z różnych hrabstw spotykają i mają jeden konkretny model samochodu do cięcia w jednym konkretnym ustawieniu, mierzą czas, potem mierzy się czas dotarcia do pacjenta, a potem się mierzy jakość opieki medycznej. To wszystko jest zrobione przez 2-3 dni w takiej ogromnej hali, czy właściwie 2 ogromnych halach i dlatego bardzo polecam Emergency Services Show, bo to wszystkie takie lokalne rzeczy na jednym miejscu. Polecam również koleżankom i kolegom, którzy gdzieś tam ten angielski mają na poziomie takim, że rozumieją, co się do nich mówi, online, żeby wygooglali taki adres jak College of Paramedics. College of Paramedics bardzo często publikuje na swoich stronach konferencje albo transmisje z konferencji i to są rzeczy, gdzie się można naprawdę dużo dowiedzieć, obejrzeć sobie nagranie albo uczestniczyć w wydarzeniu na żywo i to zwykle jest bezpłatne, a ewentualnie tam jest chyba 10 funtów, czy jak tam 50 parę złotych do zapłacenia online, ale to są rzeczy, które ja też bardzo często robię i bardzo często śledzę i polecam. Do samorozwoju zawodowego jest absolutnie super. Pięknie, fantastycznie udało się wpleść coś ciekawego poza literaturą, poza rekomendacją taką typowo książkową. Cieszę się bardzo, że Alex Hepner, połączenie dziennikarskiego kunsztu, gadatliwości, normalnie tak mu się... Nie wiem, o czym mówię, ale mówię. Że to wszystko udało się tak pięknie zrobić.
wkleiłem informację, gdzie The College of Paramedics można znaleźć. Zaglądajcie, warto kilka funciaków wydać na to. Mamy teraz różne systemy, żeby za to zapłacić. Dobrze, drodzy panowie, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj w takim fajnym gronie udało nam się i cały czas jest ponad 80 osób. To jest naprawdę niesamowite, że tylu z Państwa z nami jeszcze dzisiaj jest, o takiej porze również późno. Szczególnie, że dzisiaj wydarzenie dla mnie osobiście ważne, bo jest dedykowane George'owi. George'u, gdziekolwiek jesteś, chłopie, czuwaj nad nami. Pozwolicie panowie, że teraz będę się odwoływał do komentarzy. Te komentarze będą padały na ekran tutaj i do wszystkich was i to są też takie podziękowania za waszą dzisiejszą wizytę. Pani Magdalena, dziękuję za poruszenie tego tematu. Tutaj pan Tomasz napisał, że mądrych warto czasami posłuchać, aż się chce. Oczywiście żartuję. Marek Wojewoda uściślił. Aleks, jesteś typem, którego nasz kolega Marek bardzo sobie ceni i lubi, tak więc bardzo jeszcze raz ciebie pozdrawia. Marcin też jest the best gość, tak więc... Dzięki Sebastian, pozdrawiam Wejherowo. Mamy tutaj miłe słowa. Za każdym razem staram się żegnać naszych gości dobrymi, fajnymi komentarzami od naszych widzów i słuchaczy, bo to jest tak zwany pozytywny feedback. I mam do was, panowie, prośbę, tak jak żeśmy się umawiali wcześniej, pojawiło się tutaj bardzo dużo komentarzy w trakcie naszego spotkania i myślę, że będzie to najbardziej wartościowe, jeżeli usiądziecie sobie z kubkiem, w wypadku Aleksa, herbaty, z mlekiem, a w wypadku Marcina z kuflem dobrego piwa i odpiszcie proszę na te komentarze, podzielcie się swoimi doświadczeniami, zachęćcie naszych widzów i słuchaczy do dyskusji, żeby idąc w kierunku motta życiowego Marcina Gbiorczyka naprawdę drążyć skałę tą każdą kroplą, która się gdzieś tam wylewa. Tak więc myślę, że to chyba jest najlepsze podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Ja Państwu bardzo dziękuję za Was dzisiejszy czas. Już niebawem, mamy nadzieję, odcinek o No Fault i tutaj też będzie ten odcinek, mam nadzieję, że w takim składzie, jak żeśmy sobie wymarzyli. Cieszę się bardzo, że się udało to zrobić. Drodzy Państwo, to był 86. odcinek Nordic Triget Live. Ja nazywam się Jacek Borowiak, a Państwa i moim gościem byli pan Marcin Soboń, ratownik medyczny z 21-letnim stażem jako ratol z różnych linii frontu, i Alex Hepner, największa gaduła w United the Kingdom, nauczyciel akademicki i gość, który robi fajną robotę na Grove Call. Kliknijcie, polubcie ten profil, podajcie dalej, żeby nam się w ratowniczym świecie żyło znacznie lepiej. Tak więc kłaniam się nisko, wszystkim bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu naprawdę bardzo dobrej nocy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.